Jak to jest, że Crazy sobie normalnie z tobą dał radę 3 rundy? Crazy to była w pewnych momentach nawet, można powiedzieć, wyrównana walka. Tak. Jak to jest? Zwłaszcza jak tam były problemy z Denisem na samym początku, nie? No to bo moja Sylwia się bardzo bała o ciebie. Może nie o mnie, o Melanię się bała, nie? Bo jej się może krzywda stać, albo coś. Ja mówię, miałem 4 rozprawy w sądzie, miałem zawiasy, coś tam, no na szczęście nigdy nie siedziałem gdzieś tam na dołku, gdzieś tam byłem, coś, ale ja uważam, że to nie jest jakiś tam powód do dumy, nie? Wydaje mi się, że dzięki freak fightom też stawki w KSW rosły. Ja nie mam dlatego... też dużą odpowiedzią będzie walka z Shellim. Jeżeli dostanie w trąbę od Shelliego, no to po co ja mam z nim walczyć, nie? Dobra, kochani, koszyczki poświęcone, mamy święta wielkanocne, więc dzisiaj, a wiem, że na święta wielkanocne, bo w sumie kiełbaska i jajeczka to był Paramaxil dobry, ale nie, dzisiaj gość, jeden z najbardziej rodzinnych i spokojnych frików, żebyście ten program mogli oglądać przy babci i dziadku. Don Diego Kupiszyn jest u nas. Siemano, witam was. No w sumie to już tak, trochę freak, bardziej sportowiec, ale freak, bo to też jest moim zdaniem taki dylemat. Właśnie, ja, wiesz co, powiem, kurde, jak ty dobrze wyczułeś temat. Ja tu właśnie jak ciebie mam, to o tym chciałem najbardziej pogadać. Jak chcesz, to sobie łyknij, bo tak, wiem, że chciałeś. Ja tutaj oczywiście tak. Kawka, herbatka. W ogóle zobaczcie, ja pierwszy raz tak świątecznie, że herbatę piję. Pierwszy raz, ty jesteś tak świąteczny, że nawet na mnie się przyłożyło. Herbatka, no, widzisz, normalnie. Cieszę się, że nawet na ciebie mam wpływ, widzisz. Na Shelliego mam dobry wpływ, to i może na ciebie no to już wpłynę, jest mnich, nie? Shelly to już jest mnich. Nie, no trembolonowy Piotruś jeszcze się odpali, nie? Ale kurwa śmieszne. No uśmiałem się w chuj. Ale jeszcze wiesz, on oprócz tak mówisz, trenbolonowy, czyli może jakieś tam takich środków farmakologicznych, to lubi sobie też swoje rzeczy wykorzystać, organizm, perpetuum mobile. Śmiałem się z niego w sumie jak wszyscy, nie? I skwitowałem to króciutko, lepiej być kozojadem jak kozojadem. Bardzo ładne, bardzo ładne, bardzo ładne. Wiesz, no, śmiechem, żartem. Ja myślę, że się zamyślił, nie gadasz, to robił specjalnie na bekę. Piotr się zamyślił na tym streamie, tak mi się wydaje. Generalnie nie wnikam w szczegóły, ale powiem tak, gorsze rzeczy robił i jeszcze lepiej nad tym wychodził. Nie, to żadna tam wielka sprawa. Słuchaj, dobrze, że powiedziałeś z tymi freakami. Kurde, bo ja mam... Dobrze, że ty jesteś, bo ty jesteś ze świata sportowego i jakby zacząć od tego, gdzie jest ta różnica, gdzie jest ta granica, to chciałem ci zadać takie pytanie, serio, i to tylko tobie, jak to jest, że w dużym uproszczeniu, powiem zaraz, jak to jest, że Crazy sobie normalnie z tobą dał radę 3 rundy. A teraz jakby rozwinę, że gość, który w sumie nie startował za coś, ja cię wiesz, jakby szanuję, wiem, że ty byłeś 3-krotnym mistrzem świata i tak dalej. Jak to poszło i gdzie są te friki, że taki totalny i nawet nie sportowiec, ja mówię, słuchaj, kiedyś na początku frików, to taki średni amator, ale który ćwiczy, to by wszystkich tam po prostu. Wiesz, te pierwsze fejmy i tak dalej. Zresztą przychodzili chłopy wczoraj melanż i się bili, nie? A teraz ty, czyli taki, nie sportowych średniej klasy, czyli ty biłeś też zawodowych sportowców i to biłeś ich ciężko i teraz przychodzisz do frików, tam Denison dał sobie starany rodzinie, też się tam przeturlał jakoś z tobą, ale Crazy to była w pewnych momentach nawet, można powiedzieć, wyrównana walka. Tak. Jak to jest? 30 sekund! Tak! Kurczę, nie lubię znowu, wiesz, tak tłumaczyć się trochę i powtarzać. Ale nie, ja nie uważam, że ty wyszedłeś źle, tylko jak to jest, że to już ta druga strona doszła do tego i gdzie są friki, gdzie się kończą, zaczynają. Dobrze, że od tego zacząłeś, właśnie o tym chciałem pogadać. Wiesz co, tutaj kwestia jest taka, że rzeczywiście ja nie chcę też umniejszać nikomu, ogólnie przede wszystkim freak fighterom, ale no nie wiem, takie mam po prostu wrażenie, że ja się nie przygotowuję na 100% do walki na freak fightach, z freak fighterami, nie? Takimi stricte, nie? Bo wiele osób też zauważyło, że gdy ja wchodzę do Gromdy, to ja jestem zwierzakiem, ja robię tam wszystko dobrze, technicznie, przede wszystkim jestem wydolny, że mnie nie da się zajechać, a tutaj ja już w drugiej, trzeciej rundzie, w drugiej jeszcze nie, ale w trzeciej rundzie to już zacząłem... W tej pierwszej się mocno wystrzelałeś, nie? Tak, znaczy to też psychologicznie nie podszedłem dobrze, bo już były 2 liczenia, Już to było trzecie, nie? Tak, było ciśnienie, wiesz, a klasyczna, powiedzmy, taka procedura to jest uspokój, poczekaj, masz dużo czasu, trafisz, a ja jak młody po prostu odpaliłem się, bo chciałem go skończyć i wystrzelałem się, a później to już było po prostu już równia pochyła, jeżeli chodzi o wydolność, ten brak przygotowania, choroba, przecież ja w dniu walki ostatnie tabletki antybiotyku jadłem, nie? Więc co ty gadasz? A powiedz mi, kto mnie zaraził na konfie? Z kim miałem pokój? Co?
Ja dopiero, mieliśmy wspólny pokój, tam w sumie dużo czasu spędzamy, nie? Bo tam się dość wcześnie przyjeżdża, akurat Heilig ma taki, my dostajemy wspólnie pokój, ostatnio nawet i Piotruś zajął całą sofę i zespał. Myśmy jedli razem sushi, ale ja dopiero, ty mówiłeś, tam jesteś trochę chory, coś. I ja wiesz, kiedy się ściąłem, jak ja zobaczyłem, później już oglądałem konflikt, bodajże wracając, że Crazy nie chciał podejść, bo powiedział, że ty jesteś chory. I ja wtedy mówię, o kurczę. Znaczy... Ja mam zaraz walkę, bo to była druga konfa, czyli tydzień przed walką. Tak. No i tak, zaraziłeś Rzeczywiście, no bardzo możliwe. Wiesz, no, to też, ja nie brałem pod uwagę tego, że jestem jakoś super chory i tak dalej, ale to powiedzmy z dnia na dzień narastało bardzo mocno i... No kurde, no, życie. Aczkolwiek, wiesz co, ja też tak bardzo mocno staram się obrazować to, jeżeli chodzi o wszystkie walki. Na przykładzie mojej ulubionej bajki, czyli Dragon Ball Z, nie? Songo wiele razy, Son Goku wiele razy miał tak, że po prostu wygrywał, najpierw dostawał jakby sromotny wpierdziel, a summa summarum wygrywał właśnie o ten cipi włos, nie? I na tym właśnie polega ta walka, tak. Żeby być właśnie o ten cipi włos. Dokładnie, tylko że wiesz tylko że jak się spotyka dwóch zawodowców, tak jak na Gromce, i o ten włos wygrana, to wygrana to jest wygrana i koniec. Ja też nie lubię jakichś tam dyskusji, wiesz, albo to, albo tamto, a ten był słaby. Tak na przypadku mojej walki mówią, bo był słaby to, a może był słaby dlatego, że ja byłem taki, że mu coś tam wykluczyłem. To nie ma co gadać. Tak mocny, na ile ci pozwala przeciwnik. Ja uważam, że to u mnie akurat tak było, bo ja wiesz, obejrzałem setki razy jego walkę z Cichym i on cały czas lewy prosty. Ja mu zacząłem okupować tą wykroczną, on już nie mógł tego lewego prostego i nagle nie robił nic. I mówił, bo on nie robił nic. A no bo nie mógł robić tego, co robił, co miał robić przez 3 rundy. Dokładnie. Ale abstrahując, ale to jest dalej, ja jestem freak, Cichy jest freak i tak dalej. Ja chciałem, mówię ci, to może źle nie zrozum, nie ujmując tobie, tylko właśnie tak pogadać z tobą, gdzie ta granica freaka się kończy, a zaczyna sportowca i w którą stronę to poszło, bo ja jestem w szoku, totalnie nie mówię tego, że ty wypadłeś źle, czy nie byłeś przygotowany. Tylko wiesz, to tak doszło, no bo to na przykład Labryga Karwata, nie można powiedzieć pozamiatał, no ale pokonał. Ja uważam, że no wiesz, Labryga też jest w sumie zawodowcem. On mu może nie stawił nie wiadomo co, ale Karwat to też jest zupełnie inna dyscyplina, to jest strongman, który raczej się nie bił i jednak jakieś tam nawet szanse mu dają. Jest paru gości, których przyszło właśnie ze sportu i wiesz, i te friki stawiały mi jakikolwiek opór, że to aż tak mocno poszło do przodu? Ja bym to określił, zawsze to określam jakby 2 wartościami, nie? Jeżeli chodzi o freak fighty, wartość medialna, marketingowa i wartość sportowa. Tak. I bardzo dużo freak fighterów jakby już osiągnęło, może nie tyle, że wszystko, jeżeli chodzi o tą wartość marketingową, bo to powiedzmy też mocno rośnie, ale wartość sportowa też jest tutaj bardzo ważna, która rzeczywiście na poziom sportowy bardzo mocno rośnie. No też przez to, że angażuje się coraz więcej sportowców i ze sportowcem o wiele lepiej się walczy. Lepiej się walczy z ułożonym zawodnikiem, bo wygląda to ładnie, technicznie i można się czegoś spodziewać. Gorzej się walczy z kimś, kto... Tak. Tylko trzeba w jakiś ten sposób mu dorastać choćby do pięt, wiesz. Nie można być nikim, bo ta walka też nie będzie wyglądać ładnie, bo to będzie... Tak, to się zgadza i tutaj bardzo duży właśnie szacun dla Dawida, bo bardzo fajnie walczył. Ja wiedziałem, że to nie będzie taka przeprawka i że będzie hop siup, aczkolwiek byłem w sumie sam zaskoczony trochę tym, że już w pierwszej rundzie szybko 2 razy leżał. Myślę, że nie jeden sędzia mógłby ten pierwszy jakby knockdown też policzyć jako liczenie. Znaczy to nie był czysty cios, nie? To była taka bardziej obcierka i no, myślę, że ktoś mógłby sobie tam od razu wrzucić jako liczenie, więc już byłby powiedzmy koniec, nie? Aczkolwiek ja to zawsze mówię, sędzia jest Bogiem i to sędzia decyduje, bo on widzi bardzo dobrze i ocenia. On też ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji. Nie? To też są, na nim jest presja, emocje, tak. No, więc to właśnie to nie jest piłka nożna, że dobra, gwizdek, VAR, sprawdzimy i a Dawid w ogóle w wywiadach później, że on nie bardzo kumał nawet, że były te 2 knockdowny. To świadczy też o jego głowie, że on idzie na bitkę, nie? Tak jakby bez kalkulacji. I później mówił, że tą pierwsza runda już go wkurzało, on się chciał bić, dlatego w tych kolejnych bardziej ruszył. No chłop ma głowę naprawdę potężną. Bardzo mądrze po pierwsze walczy, no i uważam, że to jest też inteligentny gość. To myślę, że tutaj nie można jemu ujmować i kurczę, no
no nie chcę, kurcza, znowu tego samego powtarzać, bo to naprawdę, kurcza, naprawdę bardzo mocno jestem wiązany z Denisem, ale znowu się powtórzę, dziwię się, że taki, kurczę, gość wychował takiego gamonia. Ale to wiadomo też już trudno jednoznacznie stwierdzić, no już też obrał swoją drogę, Denis jest już dorosły i, wiesz, wychowanie, ciężko to co może wychowanie, a Denis już ma swoje lata, to nawet mógł mu się zmienić, a wiesz, no, ja też bym jakoś to nie strasznie nie ugamiował, ale aczkolwiek no teraz to, co zrobił w walce, no to było mega słabe, nie? Bardzo słabe. Wiesz, przede wszystkim to jest zaprzeczenie wszystkiego tego, co on sam mówił, tak? My walczymy do końca, my jesteśmy niezniszczalni, to tamto, siamto. I wiele osób mówi, dobra, ale no jak można z takim kolanem zerwanym więzadą, jak można walczyć? Ty, Grzebyk w KSW miał połamane 2 kości pod udzia, położył się i zapraszam, walczymy. No to kurwa. Czym jest zerwanie więzadła do... I to nie zerwanie go w tym momencie, tylko już wcześniej, więc on jakoś tam już się ten przygotowany. A zwłaszcza, że tutaj mamy boks, nie? Więc no i wiadomo, to już dodatkowo tam ośmieszanie się, kopanie i to wszystko. No to kopnięcie właśnie było. To było chyba moim zdaniem najsłabsze, bo nie wiem, mi się wydaje, że to było taki gest takiej już niemocy, że on już... Takiej rozpaczy. Takiej rozpaczy, tak, może, tak. Może tak być, ale no to wiesz, no zasiał burzę, wiatr, zbiera burzę tak, teraz trochę i... tak. Właśnie tu o to chodzi. Że jesteśmy odpowiedzialni sami za siebie, nie? I widzisz, i też Crazy od razu, i bardzo dobrze zrobił, że nie komentuje tego. To już niech syn sobie komentuje wedle własnego uznania, ja tam nie będę tego komentował. Bo rzeczywiście, jak to się, jak ja to też powiem, w kryminalnych funkcjonuje, nie? Jeżeli to rodzina, masz prawo odmówić składania zeznań, nie? No tak jest. Tak I po prostu, no Crazy po prostu się od tego odciął i bardzo dobrze Ale Crazy w ogóle bardzo dobrze właśnie nawet on cedzi te wypowiedzi, te słowa, kurde, to jest naprawdę, ja mówię, nie chcę jakoś tam strasznie uczenia Denisa uczeniać, jego wynosić, ale właśnie on, kurde, przecież to jest osoba, która jakby wyznaje te same wartości, jakby wiesz, czy można je popierać, czy nie i tak dalej, ale on, wiesz, on nie gada, on jak powie to jedno słowo, on tam jakoś nie, wiesz o co chodzi? A jak już gada, to robi tak. To mądrze i przede wszystkim za tej dopóki czyny, że jak pogada i zrobi. Bo to jest nieważne, co gadasz, ważne jest, co robisz. Tak, dokładnie. No dobra, no to teraz a propos sportowców i frików, bo ja ci jeszcze jedną chciałem rzecz powiedzieć. Ja nawet nie oglądałem wywiadu, tylko widziałem, jak był kręcony wywiad z Arka, jak ja byłem na treningu, na grapplingu. On tam miał wywiad z Super Expressem czy gdzieś i fajnie powiedział, ja tam gdzieś słyszałem kątem ucha, że w sumie czy teraz znowu, bo zobacz, jak to się trochę zaciera, bo sportowcy zaczynają, zresztą o tym mówił i Wampir, i zresztą dlatego, że ty tu jesteś, no przecież nie przyjechałeś tutaj, bo lubisz kawę moją, tylko sportowcy zaczynają doceniać jakby social media i bycie popularnym, bo to podnosi garzę, popularność, sponsorów, współpracę i to jest super. A znowu influencerzy zaczynają coraz więcej trenować. I to tak trochę, zauważ, że to się, aż się spotykają w środku, może jeszcze nie teraz, ale ludzie, którzy mają zasięgi, zaczynają się przykładać mocno do treningów bo to, co mówił Arek, to on tak fajnie w tym wywiadzie powiedział, no to moment, czy jeszcze jest freakiem ktoś, nie wiem, czy on mówił o sobie, czy ogólnie dawał taki przykład, jeszcze jest freakiem ktoś, który... Tyle czasu poświęcam na treningi, więcej niż na wszystko inne, to kim ja teraz jestem bardziej? Ja więcej jestem niż na planie zdjęciowym, niż na budowie, czy gdzieś te rzeczy, które robię, ja więcej czasu spędzam i poświęcam na sporty walki, na ten ISO. Nie tylko to, bo to stary jest i dieta, suplementacja, fizjo, psycholog, hipnoza, wlewy, witaminy. No stary, to jest... Naprawdę trenuję 5-6 razy w tygodniu, jest tego główny cel, stosuje do tego dietę, wszystkie rzeczy, które sportowiec, to jak jeszcze go można nazwać freakiem? No może wiesz, ten okres jeszcze jest, obchodzić rok, 2 czy 3, a sportowie dłużej, ale w tym momencie on już żyje jak sportowiec, bo te garze przynajmniej najlepszych influencerów są już na tyle wysokie, że tego poświęcają. Więc czy to jest jeszcze freak, a znowu sportowiec i bardzo dobrze zaczyna te social media, wiesz, bo zaczyna się w to angażować coraz bardziej, jest w nich dużo w tych social mediach, dba o nie, gdzieś tam wrzuca na Instagram i tak dalej, ma już współpracę. I zobacz, że to mi tak przyszło do głowy, że ktoś mówił, ciekawe jak to będzie, czy przetrwa KSW, czy coś. I ja tak wtedy wpadłem na pomysł, czy to kiedyś się prawie nie zrówna. Zrówna się. Wiesz, o co mi chodzi? Ktoś mi to mówił, ja nie wiem, czy tak rzeczywiście jest w Rosji, czy to po prostu taką bójdę mi puścił, bo nie potwierdziłem tej informacji, ale wiadomo, no Rosja z reguły, jeżeli chodzi o takie różnego rodzaju walki w budkach telefonicznych, samochodów i tak dalej, to są przed nami i to lata świetne. Вы на помощь Быкову выскочили несколько людей! Ты смотри на них! I parę osób mi, znaczy jeden gość mi, taki mądry powiedział, że
W Rosji wygląda teraz to tak, że bardzo dużo sportowców walczy właśnie na takich freakowych federacji, a freakfighterzy nie walczą w sportowych federacjach, więc mówię, to jest ta różnica. Tak. I mówi tak, tych sportowców, którzy jakby w środowisku sportowym, którzy walczą dla freakowych federacji, czyli na przykład tak jak mnie, jakby jest troszeczkę mniejsze poszanowanie w środowisku, aczkolwiek my zarabiamy tutaj większe pieniądze, ale jeżeli chodzi o sam poziom ogólnosportowy tych gal freakowych i gal stricte sportowych, jest bardzo wyrównany. Przez to, że to jest taka bardzo duża migracja tych zawodników, bo trochę masz rację, co by nie było, najważniejsza we freak fightach jest walka. Więc wiadomo. Nie najmniej ważna? Znaczy się, wiesz o co mi chodzi. Mówi, że konferencje tak, są ważne, owszem, ta walka to już tak... Nie, to jest... bo ja też jakby byłem w tym błędzie. Ale sobie, powiedzmy, to przemyślałem. Konferencje są bardzo ważne. One nakręcają coś, co jakby puentą wszystkiego jest walka. Tak. To dopiero w walce okazuje się, czy ty mówiłeś prawdę, tak na dobrą sprawę o przygotowaniu sobie, że kogoś zniszczysz i tak dalej, tak dalej. Ale kogoś interesowała walka, to było na UFC. Bo tam są ładne walki i oni umieją. No dobra, ale to dlaczego, skąd się wzięły teraz duże garze po jakby występkach Conora McGregora? Dlaczego McGregor wyniósł garze tak mocno do góry? Bo robił show, bo on, powiedzmy, jest idealnym freakfighterem. On jest freakfighterem. Tak można to określić. No to on pierwszy szczekał, to on wyzywał, rzucał puszkami i wszystkim. Tak. To, co się dzieje w tym garniturze tego, to, co się dzieje słynny irlandzki, taki akcent. Tak. Więc jak mi się wydaje, że tutaj jest odpowiedź tego wszystkiego. A ja, wiesz, sam byłem przeciwnikiem freak fightów kiedyś. Ja zrezygnowałem z prowadzenia swoich kont na portalach społecznościowych, bo ja kiedyś tam amatorsko to prowadziłem, ale nie potrafiłem oddzielić życia prywatnego od sportowego, bo sport był całym moim życiem, nie? I ja dlatego przez długi czas może byłem, zły byłem na freak fighty, że odbierają chleb sportowcom. A moim zdaniem dają. Ale zrozumiałem przede wszystkim taką bardzo ważną kwestię. No wiesz, świat idzie do przodu i nieważne, czy idzie w dobrą czy złą stronę, idzie do przodu, się przesuwa i albo pójdziesz razem z nim i wbijesz się w to i tak jak dla przykładu ja chciałem przekazywać pozytywne wartości, taką normalność i żeby to wszystko miało ręce i nogi, więc po prostu wszedłem z powrotem w internet, udało się wbić we freak fighty i teraz po prostu jestem tu, gdzie jestem, bo gdybym dalej miałczał sobie, freak fighty chujowe, to uważam, że wiesz... Mniej byś tym zyskał, mniej byś tym zmienił. Jakby. Znaczy, dokładnie, nic bym nie zmienił. Dalej byłbym tym takim malutkim Don Diego, który tylko płacze, że freak fighterzy zarabiają duże pieniądze. Nie? Więc po prostu wszedłem... I starasz się to zmienić od środka. Wszedłem z myślą, że jakby rozjebię freak fighty normalnością od środka. Nie? Dlatego jesteś w odcinku świątecznym, do którego można jeść jajko i tu nie ma jakiejś patologii. Dobra, przestanę przeklinać, bo trochę... Nie, to spokojnie. Ale nie, ty jesteś tutaj takim gościem, że to jest naprawdę najgrzeczniejszy chyba. Ale w ogóle ciepło tu jest u ciebie. A, klimat działa. Właśnie tak jest u mnie w domu. I tu nigdy jeszcze nie włączyłem Możliwe, lampy, że też te lampy, nie? Ale naprawdę już dopiero zaczęliśmy, a już czuć, że... Tam tą klimę mocniej. Wiesz co, ale powiedziałeś jedną rzecz, że freak fighty odbierają chleb. Ja uważam, że dają chleb zawodnikom. Ja uważam, że w ogóle zawodnicy źle podchodzą do tego. Fajnie, że ty to zrozumiałeś, ale dużo zawodników miało taki, przynajmniej miało, może ma coraz mniej, ale miało, wielu ma, ale wielu też zmieniło. Miało taki, te freak fighty tam i w ogóle oni nie umieją się bić, a zrobią więcej od nas. Słuchaj, ale... Jak jest, zauważ, że ilu to przyprowadza młodych dzieci na salki treningowe, bo oni chcą być freak fighterami. Tak by nie przyszli. Oni oglądają Dubiela, to są ludzie z potężnymi zasięgami. I oni zaczynają bić, oni zaczynają bierać przykład. Ktoś chce być freak fighterem albo influencerem, który będzie freak fighterem, to już zaczyna, czyli trenerzy zaczynają mieć pieniądze, to daje chleb, to zapełnia salki, to robi hype. I ja daję taki, jest najlepszy przykład tańca z gwiazdami. Przecież tam też biorą influencerów, którzy nie umieją tańczyć. Czy jakakolwiek szkoła tańca jest na to zła? Nie. Bo to promuje taniec i to zaprasza na salę. Tak jeden z drugim ogląda, a ty może byśmy się zapisali Halina na taniec, jak oni tańczą, to napędza. I dla mnie negowanie tego jest głupotą. Ja zawsze mówiłem, że nawet, powtarzam to po moim ojcu. Nawet głupi czasem ma coś mądrego do powiedzenia. I myślę, że tutaj warto właśnie zwrócić uwagę właśnie na tą wartość marketingową, która prezentowana jest we freak fightach i myślę, że
ja tutaj nie mówię o totalnym braniu przykładu, nie? Żeby sportowe organizacje brały totalnie z tego przykład, ale jakąś namiastkę z tego, nie? Ja walcząc tam od 2016 roku, tak, w DSF Kickboxing Challenge, to już nie istniejąca organizacja kickboxingu, ale naprawdę bardzo fajnie się rozrastała. I my tam mieliśmy tam dyrektorem, chyba marketingowy, nie pamiętam, ale był Paweł Słodownik, chyba, nie pamiętam dokładnie, ale chyba Paweł Słodownik, nie? I on tam bardzo fajnie nam opowiadał, nie? I mówił tak, wy musicie być jacyś. Wy musicie być, może nie tyle, że kontrastowi, tylko wy musicie, ktoś powie, dobra, jest Don Diego, to on jest strażakiem, on jest normalny i tak dalej. I wy musicie to prezentować sobą. Mówi, bo dla przykładu jest Juras Wroński, bo on tam taki właśnie bardzo taki wyrazisty przykład podawał, gdzie wtedy jeszcze powiedzmy ten świat influencerski był bardzo jakby zamknięty na sport. Ale mówi, taki jest Juras Wroński, który jest raperem, który mega dobrze walczy. I ty słyszysz Juras i ty wiesz, że to jest albo raper, albo Juras rzeczywiście komentator teraz, nie? Ale wcześniej też fighter, nie? I od razu masz ten obraz, nie? Ale wiele osób rzeczywiście to jakby źle odbierało, że bycie jakimś znaczy być głupkiem, kurczę, nie? Znaczy może nie tyle, że głupkiem, tylko że robienie jakichś tam rzeczy. Pajaca, błazna, czegoś tam w social Można mediach. zrobić to sensownie, można mieć na siebie jakiś tam pomysł i trzeba to realizować, nie? No, przykładem masz kolejny przykład teraz, ten wiejski koks. No kurczę, no, zwykły chłopaczek ze wsi. Zrobił sobie content, że będzie robić tą siłownię i to jest najlepsze, że ja od samego początku, bo ja akurat powiedzmy wtedy zakładałem TikToka i obserwowałem jakby środowisko, jak to się w ogóle rozwija, żeby wiedzieć, o co w tym chodzi. I mi wyskoczył ten ziomeczek i myślę, kurczę, za ziom, nie? I zaobserwowałem go i od samego początku widziałem, jak on wzrasta i trafił też do freak fightów, tak? I trafił do fejmu, nie? Tak, i był w fejmie. Kurczę, no to jest, wiesz, świetna historia, nie? Dokładnie. I po prostu. I teraz wszyscy wiedzą, że wiejski koks to jest gość, który ze stodoły zrobił siłownię, a teraz chleb przerobił na kolejną siłownię. To jest jego content. Ale to jest właśnie różnica właśnie między freak fighterami a fighterami, bo mówię, w umiejętnościach jest coraz mniej różnicy. Ja oczywiście teraz nie odbieram sportowcom, żeby teraz sportowcom, wiesz, nie bolały zęby ze zgryzienia, to jest oczywiście dalej przepaść, ale jednak idzie to w tą stronę, że zaczynają ci influencerzy ćwiczyć i tak dalej, ale tak jak powiedziałeś, każdy freak fighter jest jakiś, on jest zaproszony, bo on coś prezentuje, jakiś ma konflikt z kimś, coś, a często, wiesz, sportowcy, typowy sportowcy, wchodzi X z Y, dla kogoś, ja ci powiem tak, dla normalnego widza jest to mało interesujące i ja ci powiem, na przykład dla mnie, ja przepraszam bardzo, nie znam się jakoś dobrze na MMA i tak dalej. I ja KSW czasami obejrzę, czasami nie, ale dla mnie nie jest interesujące, jak wchodzi dwóch gości i się pięknie bije, bo dla mnie nie ma w tym, zresztą ja się też na tyle mało znam, że ja nie widzę też tego piękna. Jeszcze w stójce tak. Jak oni się tarzają, ja nie wiem, jaką mu technikę zakłada i dużo ludzi nie wie. Ale jak wchodzi dwóch free fighterów, to wiadomo, że ten tego nie lubi, bo ten temu obraził matkę dziewczynę i niech mu najebie. I są emocje. I on jest jakiś, to dodaje. Właśnie chodzi o budowanie tych emocji. No i też samo to, że sportowcy, w ogóle samo to, że pomijam, że praktycznie nie ma konferencji prasowych, więc sportowcy nie mają jakby okazji, żeby się zaprezentować szerszemu gronu. I oni nie mają jakby tego, że mają ten czas dla siebie i powiedzieć, ja nie mówię o wywiadach, bo wywiady to jest inna bajeczka, nie? Ale żeby kliknąć, żeby poznać kogoś, to musisz znać jego imię, nazwisko i kliknąć na jego wywiad. Ale jak jest konferencja i przykład, no mówimy tutaj o najlepszej organizacji MMA, czyli KSW w Polsce. I jest konferencja to jest taka nudna, i wszyscy wiedzieli, że Pudzian jest pierwszym z Najmana, to są pierwsi freak fighterzy w Polsce, którzy jakby nie patrzeć, walczyli tam, walczyli w KSW, ale wszyscy wiedzieli, kim jest Pudzian, że to strongman i tak dalej. Dopiero jakby zbudowali Mameda tam z czasem, nie? Ale to też był powiedzmy gość jakiś, bo to nie był Polak, nie? Który stał się Polakiem i tak dalej. Oczywiście. Bardzo fajna historia. I rzeczywiście tam ci zawodnicy, a zwłaszcza na początku byli jakby zabierani jakby skądś, że jakby można było jakoś tam ich zaprezentować. Ale wtedy, kiedy oni mieli okazję, albo nawet jak nie mieli, no to trudno było się, wiesz, jakby pokazać z dobrej strony, bo to z reguły wyglądało to jak to kiedyś, no jestem przygotowany do tej walki, dam z siebie wszystko. Widziałeś jakieś konferencje KSW, teraz to tego się ciężko oglądać. Zobaczymy się w sobotę. Sobotę? Nie, ale bez tego, mamy. Poczekajcie. Tylko, wiesz co bardzo fajnie powiedział, zaraz o tym pogadamy, bo tu ostatnio przed tobą, wiesz kto siedział.
pan Wampir, który będzie walczył z twoim podopiecznym w tej chwili, więc walka jest już ogłoszona. 2 godziny ponoć rozmawialiście. Nie oglądałem tego podcastu, ale mój przyjaciel mówi, że na raty 3 dni oglądał i bardzo mu się podobał w ogóle ten podcast. Ale to właśnie powiedział Michał. Wiesz co powiedział? On bardzo fajną rzecz, bo oni fajnie prowadzą wywiady i oni prowadzą inaczej. I on powiedział bardzo mądrą rzecz, że nie, że sportowcy nie mają nic do zaoferowania w tych wywiadach, tylko ich się o to nie pyta. Po KSW, po frikach też często są w kółko sami, wiesz, te same wywiady, ale jednak coś, a ten masz z kimś konflikt. A wiesz jak po KSW? Jak trening, jak przygotowania, jak obóz. Następny. To jest nudne. I on mówi, że zrobili z jednym czy drugim nawet tu, co byli gościnnie i ci ludzie są fajni. Mają coś do powiedzenia. Więc to też trzeba zmienić. Ten sposób prowadzenia, bo oni czasami jako ludzie są fajni. Mają coś do powiedzenia, tylko się o to nie pyta. Nie robi się konferencji, się robi typowo sportowe, pyta się ich tylko o przygotowaniach, to ludzi nie interesuje. Jakby z nich wyciągnąć, kim on jest poza tym, tak powiedziałeś, jaki on jest, naprawdę. Co się kryje za tymi treningami, to czasami są fajni ludzie i to by wzmożyło... Tak. Ale to, że ich się nie pyta, to jest jedno, ale też się zdarza, że nawet jak w kuluarach przed wywiadem, bo to wiesz, jak jest, zdarza się, że przed wywiadem to powiedzą, nie pytaj mnie o życie prywatne, nie pytaj mnie o to, wiesz. Ale to jest dalej błąd. Bo reporterzy nieraz przyjdą i zapytają się, czy jest jakiś temat, o który mam nie pytać. Ale to jest błąd tych sportowców. Jak powiesz, oni mnie pytają o trening, to niech nie mają później pretensji, nie chcą że to nie jest klikalne. Nie chcą wpuścić widza do swojego życia, nie? A na tym to jednak trochę polega, nie? Że my jakby zarabiamy na tym, więc my sprzedajemy swoją prywatność trochę. No, myślę, że tak to można... Swoją prywatność, swoje życie, tak. Więc musimy kogoś wciągnąć w to, nie? No, ja też prowadzę swoje social media, no to staram się, no też mało bardzo, nie? Ale no też pokazuję trochę mojej rodziny, moją córeczkę. Na przykład moja narzeczona nie chce, więc no bardzo mało mojej Sylwii pokazuje. Też unika, ale też czasami gdzieś tam się znajdzie. Tak, mimowolnie tak, to się znajdzie, ale też zwłaszcza jak tam były problemy z Denisem na samym początku, nie? No to bo moja Sylwia się bardzo bała o może nie o mnie, o Melanię się bała, nie? Bo jej się może krzywda stać, albo coś, mówię, no już nie przesadzę, nie? Nie przesadzajmy już. To nie jest, znaczy, ale nie chcę jej też negować, że mogłaś prawo się bać, ale... Ona jakby nie ma w ogóle styczności za bardzo z internetami, z socjalami i tak jakby unika tego, po prostu sobie normalnie żyje i nie do końca rozumie ten świat, ale miała prawo do tego. Oczywiście. I znaczy poprosiła mnie o to, żebym po prostu był ostrożny i żebym uważał. Teraz wiesz, już poznała się na tyle, że to jest dużo też czasami tak, że nieraz w ogóle to jest takie na wyrost. Nie chcę tu, ja wiem jaki macie dalej stosunek z tym Denisem, on troszkę ostygł ten konflikt, ale wiem, że on jest dalej, ale wiesz, ja nie chcę Denisa tłumaczyć, ale jakby uważam, że też się trochę ugrzecznił, że on już pewnych rzeczy by nie powiedział, co mówił przy waszych pierwszych konferencjach, walkach, już by nie wskoczył. On już też jakby pewne rzeczy zrozumiał i myślę, że to w ogóle w dobrą stronę, uważam, że w dobrą stronę zmierza. Ja I znowu Don Diego następnych sprowadza na dobrą drogę. Dobrze, tak, ja uważam, że taki jak ty brakuje, czy wiesz, to musi być balans, bo ty jesteś jakiś, tu już strażak, to tak powiedziałeś, coś siebie sprzedajesz, jakieś tam swoje życie, bo jak wchodzi taki sportowiec i nic nie mówi, ja uważam, że teraz Hajlik pod tym względem fajnie strzelił, bo Labryga też się okazał gwiazdą, taką wiesz, wyciągnięty tam złotorę a gość fajnie się sprzedał, nie wiedział, że matrymonialne to jest detektywistyczne. Znaczy propozycje matrymonialne? Kojarzy mi się to z Malanowskim i partnerzy, nie? Bo przekręcał wszystko, summa summarum, ale to było jakieś. Wiesz, co chodzi? To już beka, to już to. I też bardzo fajny hype właśnie w postaci lekcji u niego, nie? Że rzeczywiście bardzo jakby zaskoczyło między nimi ta koleżeńskość i to rzeczywiście bardzo mocno go wyciągnęło na szerokie wody. Drugi Denis koło lekcji? Jeden nie wiem, tak, rzeczywiście było, było. Ona ma chyba słabość do tego imienia. Coś tak. Słuchaj, ale no dobra, ogłoszona jest walka. Ale jeszcze tak, jak już mówimy o sporcie, o byciu jakimś i tak dalej, to ja mam do ciebie pytanie. No. Kto twoim zdaniem wyniósł właśnie konferencje prasowe w historii całego sportu? Wyniósł konferencje prasowe i ogólnie jakby stał się pierwszym takim sportowym freakfighterem w historii świata. Świata? No. Kurwa, kto odpierdalał? Pewnie ktoś z boksu, bo to stare czasy. Dobrze. Miałem powiedzieć, że to będzie pierwsza podpowiedź. Tyson wyniósł zakłady bukmacherskie na wyższy level, bo nie było... No Don King tam dużo robił. Tak, ale to nie było, czy Tyson wygra, tylko w której rundzie znokautuje. No tak. Ale dobrze kombinujesz, że jesteś bardzo blisko. Ale to te stare czasy, ja tak aż ich nie znam, wiesz?
To takie stare pewnie czasy ci chodzi. Nie, powiedz mi, jakiego boksera zna cały świat najbardziej i najbardziej szanuje? No, oprócz Tysona. Muhammeda. Tak, kurwa. Miałem go w głowie, mówię, co tak, on to Boże. To force a fight, even going so far as to rent a bus and drive it to Sonny's house while calling him a coward and a bum through a bullhorn. To on pierwszy mówił, kurczę, ja skończę w tym narożniku, zobaczysz, w czwartej rundzie będziesz leżał, nie? Ja jestem przystojniejszy, ja jestem wyższy, jestem szybszy, zobaczysz, popatrz na tu fryzurę, wszystko będzie, wiesz, i on był bardzo kontrastowy. Jak Kujakosa i tak dalej. Tak, tam przychodziły, kurde, i on też, w ogóle, wiesz, że czarnoskóry, bił białych, to było w ogóle tak, właśnie to, bo to było walka z rasizmem, tam jeżeli chodzi o poborowość do wojska. Potężne tłumy ludzi. To właśnie o to chodzi, nie? Że kurczę, tak, masz rację. To były wielkie wydarzenia i ja dla przykładu wiele jakby swojego, no nazwijmy to kontentu, nie? Też może nie tyle, że wzorowałem, nie, ale inspirowałem się też poniekąd właśnie Mohamedem Ali, nie? Bo dla mnie to jest... Te ruchy, dobra, ja widziałem Szelim tak jak Roboty 2, oczywiście pamiętam. Tak, dobra. Typowy Mohamed Ali. Nie, żartuję teraz, ale to był genialny filmik w ogóle. Jak dwie takie ludki Michelin. Tak, bo to, znaczy wiesz co, bo to był ten TikToczek taki, jak to dziecko dwuletnie tam w górach sobie tańczyło, nie? Więc my sobie pod to zrobiliśmy. Dobre to było, ładne. Ale tak, masz rację, masz rację. On był tak, Tyson. Czy wiesz, było takich paru, co się zna i Holyfield był coś, ale faktycznie taki kąśliwy język i takie wielkie show, młyn koło siebie robił wielki Muhammad Ali, oprócz mistrzostwa w ringu. I to najlepsze jest, nie? I w Gromdzie ja robiłem to samo. Ja właśnie wzorowałem się na przykład w Gromdzie na... To jest najprzystojniejszy. Nie, no ja akurat pod tym względem to nie mam czym szaleć. Powiedzmy, gdzieś tam w środku się, wiesz, średnia jakaś jest, ale nie mam czym szaleć. A w ogóle świetnie jesteś obcięty. Dzięki. W ogóle zapomniałem o tym. Kochani, rozpoczynamy serię. Przyjeżdżasz do podcastu, masz strzeżenie gratis. Nie, naprawdę mój barber, a uwierz mi, że to nie jest byle jaki barber. Naprawdę wygrywa wszystkie te mistrzostwa Polski i w ogóle. I on ogólnie, bo on w ogóle strzykł w którymś fejmie, strzykł zawodników jak byli tu, Wojtka Goleszczyk i jak usłyszał o tobie, że jedziesz, mówisz, kurde, musi do mnie przyjechać. To teraz powiem, kto będzie do mnie przyjechał, to przypominajcie się, bo Karol powiedział, że wszystkich będzie strzyk. Także mamy, to w ogóle przebitki pójdą ślicznie. Dzięki, Karol. Kontynuuj. Akuratnie, tak. Tak, no i ty do Gromdy przenosiłeś też te... I to ja powiedziałem, że ja Tysona skończę w 3. rundzie. Aha. To ja powiedziałem, że Wasyla skończę w 5. rundzie i wiesz, to takie, znaczy ja oczywiście wierzyłem w to, ja wiedziałem, że ja to zrobię, nie, bo ja miałem przeanalizowane wszystko i tym podobne, nie, ale kurczę, wiesz, taki powiedzmy mały wzorzec. Tak. I wydaje mi się, że jakby właśnie Conor McGregor też w tą stronę szedł i jeszcze bardziej to skontrastrował. On jeszcze... inne czasy trochę, wiesz, Muhammad Ali nie mógł sobie pozwolić na rzucanie w autobus czy coś tam, bo to było wtedy źle odebrane, a teraz są takie czasy, że to jeszcze, właśnie, że wiesz, to idzie trochę dalej. A zwłaszcza, że wiesz jak jest, nie? Wiele ludzi, to też Tyson chyba Wojewódzkiego powiedział, nie? Że wiele ludzi, którzy bardzo dużo w życiu osiągnęli, było kiedyś na dnie. I właśnie wtedy, kiedy jesteś na dnie, dopiero jakby albo tam zostajesz, albo idziesz, nie? Jeśli nie przejdziemy przez złamane serce, jeśli nie przeżyjemy rozczarowań, rozczarowanie to jest słowo, którego szukałem. Jeśli nie napotkamy przeciwności losu, jesteśmy niczym. Nieszczęścia, przeciwności sprawiają, że to, co silne, staje się silniejsze, a to, co słabe, słabsze. Który Tyson? Ten z Blondy, czy Mike Tyson. No przed chwilą powiedziałeś, Tysona skończyłem w 3. rundzie i przeszedłeś tylko do Wojewódzkiego. No dobra. Ale chodzi mi o to, jakby ktoś nie wiedział. Ale tylko jeden Tyson był u Wojewódzkiego. No, ale nie, ale fajnie. Powiedziałem Tysonowi, że go skończę w 3. rundzie i Tyson u Wojewódzkiego powiedział, tak myślę... No tak, no rzeczywiście tak. Mogło to zamieszać. Mike w ogóle powiedział, ostatnio też gdzieś czytałem i to jest takie bardzo symptomatyczne, że generalnie aż pieniądze i sława szczęście nie dają, a wręcz czasami, ja to też czasami widzę, ja nie mam wielkich pieniędzy ani sławy, ale na pewnym, coraz bardziej na pewnym poziomie tak, kurde, każdy od ciebie czegoś oczekuje, coś musisz, ten sukces, jak chce, powiedzmy tutaj nawet, jeden odcinek ma sukces, to drugi powinien być jeszcze większy, taka presja, coraz bardziej presja, a tak czasami chcesz coś robić dla fanu, bez presji, a ludzie zaczynają, jak odniesiesz sukces, chcesz tą presję pchać i Tyson powiedział, wiesz co, ostatnio gdzieś widziałem jego wywiad, czy czytałem, że najszczęśliwszy jego czas był w więzieniu. Oni, co? On mówi, serio.
te 3 lata mój w więzieniu, bo spokój, nikt ode mnie nic nie chciał. Ja se żyłem, bo żyłem, jadłem, spałem, wstawałem, a wychodziłem, to właśnie ta presja społeczna, no to musisz, to teraz to, tamto. On mówi, też się w tym gubił, bo on jest prostym człowiekiem i tak wiesz, to go przerastało, nie? Właśnie jego przerastało to, nie? Bo miał bardzo trudne życie, zwłaszcza młodzieńcze i on jakby nie był przyzwyczajony do tego. On po prostu przede wszystkim też był gościem, który był zaprogramowany. On nie robił wielu rzeczy, bo on chciał to robić. On był po prostu tak zaprogramowany. On był zaprogramowaną bestią do zabijania w ringu i tyle. I wielokrotnie jak ktoś nie trzymał go w ryzach, no to wiesz, nie wiem czy się śmieję, że to też mam po Tysonie. Nie, żeby jakaś tam rodzina, nie, ale po Tysonie to mam, że to mi moją uwagę przykuło, jak czytałem książkę jego, to że on najbardziej uwielbiał lody. No kurwa, dałby się pociąć za lody. I to nie te w kontekście, to Paramaxi niedawno siedział, kompletnie nie te. I tak. I wiesz co? I tam właśnie kilka razy było to, że po prostu stawał się grubasem, bo wymykał się z domu, bo mu już pozwalali na to, bo nie było Kusa, nie było tam jego przyjaciół, którzy go trzymali w ryzach, nie? Którzy wiedzieli, że oni są, będąc dla niego katami, są dla niego wyzwoleniem największym. Tak. A jakby po prostu inni dawali luzy, bo go nie znali, nie? No to znikał na tydzień, na 2 i wracał ulany grubas i jeszcze, kurczę, mocno różnymi środkami odurzony, nie? Więc rzeczywiście mocno go trzeba było trzymać w razach, to było dla niego Poza tym wybawienie. też kto normalny, kurczę, bierze sobie przykładowo $100,000, kurczę, i rzuca przechodnią, kurczę. On ten majątek roztrwonił. Dobra, wracając właśnie do... Jedno, że go roztrwonił, a drugie, że go okradli, nie? No tak. Słuchaj, no ogłosili tą walkę i to mówię raz, że tu siedział Michał Pasternak, a 2, że Shelly jest twoim podopiecznym. Jak wiem, jutro jedziesz nawet na nagrywki właśnie więcej nie będę mówił, ale właśnie z trenerzy, bo Arek też zabiera nami z Pinkiego na nagrywki. Będą jakieś fajne filmiki na fejmie. Ale słuchaj, no i tu jest znowu kolejny raz. Freak i zawodowiec. Tak. Jak ty w ogóle oceniasz to starcie? Wiem, że pewnie będziesz za Shellim czy coś i tu jest jednak tak, znaczna przewaga wzrostu Wampira, potężna przewaga doświadczenia, no tylko tu jest K1, tak? To jest K1. Tak, to jest K1, mamy rękawice. W MMA by było... No MMA to myślę, że ta walka nie miałaby żadnego sensu. Dla widza. Tak, i nie byłoby jakby możliwości, znaczy się jakieś tam wiadomo, procent szans tak, nie? Ale tak patrząc realnie nie byłoby jakiejś tam szansy nawiązania w miarę wyrównanej walki, a zwłaszcza, że Wampir jest zawodnikiem, który o wiele lepszy ma parter niż stójkę, nie? Tak bym to określił. Tak. Ale nie miałoby to racji bytu. Ale nie? dalej, właśnie tu znowu jest parabola jakby do początku rozmowy. To jest jednak, Shelly jest freakiem, wiesz, on sportowcem był hokeistą, ale generalnie, jeżeli chodzi o sztuki walki, to Piotrek w ogóle jest freakiem. Tak, jeżeli chodzi o wszystko, jest influencer i tak dalej. Sporty walki to jest totalny freak. Tak. Idealny freak, wymalowany. Tak, i nawet zasięgi, nawet dymy robi, to jest freak idealny. Ale wiesz co, no i to odżywianie też ma komórkowe. Ale nie, no Piotrek robi właśnie szum koło siebie, to jest dobry freak. To jest właśnie nawet dla federacji zrobienia dymu ma duży, on ma swój fanbase, ma swoich tych wyznawców i z zawodowcem, i to znowu z zawodowcem takim, kurde, no mega, no to wiesz, Wampir tych sukcesów ma. On po całym świecie latał, się bił. No właśnie walczył w One Championship, nie? Mega ogromna organizacja. Tak, o tym opowiadał, tak. Tam chyba, to Azja? Azja. No, opowiadał tutaj o tym, ale największą kasę dostał w Rosji, w Jekaterinburgu. No i dobra, bo ty szkolisz Shelly'ego, ty go trenujesz, czy trenujecie razem, ale ty go szkolisz, ty go trenujesz. Widzisz to, znaczy wiadomo, że widzisz taką, że są szanse i tego inaczej nie powiesz, ale jak z takim zawodowym sportowcem, jak to w ogóle ustalić? No, trzeba postawić tego na siłę Piotrka. No strategii wiadomo nie możesz zdradzać, ale tak jakbym ja mam jakiś tam swój określony plan, bo ja też raczej słynę z tego, że bardzo mocno analizuję. Właśnie i Wampir to jest właśnie ten gość i to też będzie bardzo fajne jakby zderzenie tego, bo Wampir to jest gość, który mega mocno analizuje zawodników. Tak. I on przychodzi zawsze przygotowany do walki i on wie jakby, zna każdy ruch przeciwnika i ma zaplanowaną walkę, nie? Więc więc przez to,
że on tak działa i ja tak działam, to tutaj będzie jakby taki zimna wojna szachy. taka, nie? No, takie szachy, nie? To bardzo dużo się rozegra jeszcze przed walką, myślę. I w walce dopiero będzie sprawdzenie. To też jest tak, że no, ja mogę jakiś tam plan ułożyć, a czy Shelly go zrealizuje, no to różnie może być, nie? I czy go właśnie wampir da zrealizować, bo to jest dużo, tak? Czy przeciwnik pozwoli na jego realizację? Tak, to się zgadza, ale no widzę tutaj szansę, jeśli chodzi o walkę. Dobrą stroną na przykład wampira jest to, że zmienia pozycję w walce, często zmienia pozycję. Z jednej strony jest tego bardzo dobra strona, ale ja uważam, że to jest bardzo dobra strona na przykład w walce ze sportowcem, nie? A z freakiem to nie do końca, nie? I właśnie to jest to co mówiłem też wcześniej, nie? Że freak, nawet Shelly, który właśnie tam też nastawiony na to, że rzeczywiście tą prawą rękę ma bardzo mocną i często tym nokautuje, ale freak zawsze będzie zaskakiwał. Tak. Bo taki sportowiec nie jest w stanie właśnie do końca spodziewać się. To od wielu się bardzo mówi, że on jest tak niestandardowy, on wyjdzie tymi, ale później gilotynę założył idealnie. Wiesz, no, nie wiesz, co on zrobi. Często my się śmiejemy, że nawet on sam nie wie, co on zrobi. To właśnie analiza freaka jest właśnie taka, tak jak mówisz, dziwna i oczywiście przy wielu plusach sportowców i ich ogromnej przewadze, to przewagą właśnie freaków jest to, że on wyjdzie, on sam dobrze nie wie co, a coś mu wyjdzie, zrobi, machnie, czego sportowiec by nie zrobił, nie zaryzykowałby jakiejś techniki, a freakowi odwali, zobaczy szansę i frunie. Tak, to się zgadza. Albo po prostu, wiesz, zamknie oczy i uderzy za ojczyznę i wtedy ale przecież Shelly nie pierwszy raz zawodowcem, bodajże już trzeci, no bo o Arabię też można by tak powiedzieć. No tak. No taki pół, powiedzmy, zawodowiec. Dokładnie. No i dwa zwycięstwa z zawodowcami na razie. Tak, przed czasem. Tak, oba przed czasem. A z Wrzoskiem to tak nawet przed pierwszym gongiem, prawda? Tak, dokładnie. Tam to było już strasznie. No nie, z Wrzoskiem akurat dużo w tym przypadku, chociaż ja rozmawiałem z Piotrkiem i też się wkurza na ten przypadek, bo mówi, skoro on miał plan go w tą nogę kopnąć, dokładnie jak on będzie na niej stawał i chciał wyprowadzić cios, i to mu wyszło, to nie mam przypadku i trochę ma rację, bo tak samo z Arabem. On ten muloła kopał, a ten się czaił. Nie wiem, czy widziałeś ten filmik, który też wrzucaliśmy, bo właśnie to jest to, że my mieliśmy ustawiony plan na walkę z Arabem. Shelly wszedł do pierwszej rundy, nie? Ja pierdolę, co on tam robi, nie? Zszedł do tego narożnika i mu wytłumaczyłem, jak dziecku. Mordzia, masz prawą rękę, uspokój się, poczekaj na jego ruch, a jak tylko zrobi ruch, wypal tą prawą bułę. Wszedł i zrobił, co trzeba. Także to też było zaplanowane i nie można tutaj mówić o szczęściu. Znaczy, szczęście, że się udał plan, ale to szczęście nie było tak, sprzyja lepszym. Tak, szczęście, to była zaplanowana akcja. My ją przećwiczyliśmy wielokrotnie i ona wypaliła. I tak samo jest, jak ja, czy na jakichś tam seminariach szkoleniowych często to mówię, robimy 100 000 razy akcję na treningu, ale to nie znaczy, że my, jak już robimy ją perfekcyjnie, to nie znaczy, że my ją potrafimy. Kolejny etap to jest, że my zaczniemy wykonywać, zaczyna nam wychodzić to w sparingach, a jeżeli nam wyjdzie w walce raz czy dwa, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że my to robimy, bo my robimy to z automatu. My nie robimy tego jako, powiedzmy, taki ruch, a dobra, teraz zrobię to. Znaczy, poniekąd tak jest, ale to jest akcja-reakcja. Odruch. Więc no jest dużo szybszy, odruch jest dużo szybszy niż jakieś tam myślałem planowanie. Jak powiedziałeś o tym planie i tym, to mi się najbardziej z freakowych i z planów i niestety nie realizacji Stifler i jego latające kolano do bombardiera, bo każdy myślał, co on w ogóle zrobił, a on fajnie jak wrzucił ten film, też rzuciło inne światło, bo każdy, co on to robi? On w niego, no oczywiście ten go zdjął, jak muchę go rzucił, ale później Stifler dał i on faktycznie, oni to setki razy planowali, no nie wyszło mu to. It was my plan on after start, look, this is me, I want to do it, and when I nearby you, yeah, and Ale też dla mnie rzuciło inne światło, bo każdy myślał, co on to wymyślił? Nie, on nie wymyślił. Zdecydował, że jak mu to wejdzie, jak mu tej ręki nie wystawił, może by akurat, że tego chłopa powali. Więc to jest właśnie tak, jak to widz widzi, a jak ty wypracowujesz na treningach, tak? Mówi, o, wyszło mu, no. Tak miało być, tak. No a to dobra, ale słuchaj, zamiast Shelly walczyć z wampirem, przecież powinieneś walczyć ty. Ileż wy będziecie tutaj się zygać? Mistrz Gromdy, mistrz Wotore. Unifikacja. Znaczy to nie można to klasyfikować to jako unifikacji, bo... Inne zasady. Tutaj stricte jest boks na gołe pięści, a tam jest pełne MMA. A nawet coś więcej niż MMA, bo tam soccer kicki, wszystko jest. Tak, i ta arena jest trochę inna, ale sam wampir wielokrotnie krzyczał, chodź tu do ciebie.
Znaczy, na którymś tam z wywiadów, nie, przybiliśmy, że jeżeli będzie taka okazja, no to zrobimy tą walkę. Ja myślę, że też dużą odpowiedzią będzie walka z Shellim. Jeżeli dostanie w trąbę od Shelliego, no to po co ja mam z nim walczyć, nie? I to damy chyba na zajawkę. Podczas walczyć z wampirem, jak stanie w trąbę Shellim. Ładne. Ale, bo są jeszcze z takich tych organizacji, jeżeli chodzi o sportowe, no to tak by, jeżeli bym mieć łączyć i unifikować i mistrza, bo on jest tam dwukrotnym mistrzem, bo to też, wiesz, wygrać jedno, on tam jest dość zdecydowanym, tak samo jak ty w Gromdzie, tak jakby, wiesz, wyłaniacie się z tego, że już nie macie równych u siebie. Tak jest najlepiej, więc szukacie ich gdzie indziej. To faktycznie widziałbyś, ja już nie mówię teraz personalnie Michale, ale właśnie takiego bezwzględnego mistrza Wotorę zestawienie z mistrzem Grondy, jeżeli już. No chyba tak, bo nie ma, bo te Dewory i te inne, to wszędzie to już jest drobnica, to już jest co innego, nie? Myślę, że ma to sens i myślę, że freak fighty to jest odpowiednie miejsce na takie zderzenie. No właśnie, bo teraz właśnie fajnie, że wiesz, to miało być, jeszcze wtedy mówił to mistrz Wotory do mistrza Grondy, a teraz gada dwóch freak fighterów w sumie na wywiadzie, nie? No tak można powiedzieć, bo teraz Michał stał jednym z nich, a wiem, że ma podpisany kontrakt z High League'iem, ty tam jesteś, może nam jeszcze nie chcesz powiedzieć, może my was zaraz zobaczymy. Nie wiem, przyjdzie na pewno... On miał teraz z Alanem walczyć na tej gali, no ale Alan jednak nie chce. I tak jest to pozostawię. No wiesz, tak samo jak Shelly też miał różne propozycje, walki, no ale no summa summarum... Jak mawia Labryga. Jak mawia Denis, dokładnie. To wzięliśmy tą opcję, powiedzmy, najbardziej sportowo, ambicjonalnie, bo siłą rzeczy... No właśnie to jest problem z zawodnikami wagi ciężkiej. Nie będę mówić, nie ma nikogo. Ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy mogę o tym mówić, więc nie chcę o tym mówić, jakie tam były propozycje inne, ale wybraliśmy tą opcję, bo... No powiem ci... Wiesz, ja myślę, że inne walki, one jeszcze, nawet jeżeli Shelly przegra, no to na tamte walki wtedy jeszcze będzie okazja. A jeżeli przykładowo zawalczyłby jakby sportowo z słabszym zawodnikiem i by przegrał, no to już tutaj... Obniża. Ja uważam, że tutaj z wampirem ta walka nie miała. Nie. To 100%. Jakby ona nie była, to jednak wiesz, no wampir, no kurde, to jest już lis, oktagonu. Wiesz, już naprawdę gość, który, wiesz, przeżył, ma ile? 11 lat startów. Trochę trudno tutaj tak, wiesz, powiedzieć, jak Shelly przegra, to nic nie straci. Bo będzie wszyscy taka powiedzą, ujma tak sportowa na nim. Nie, tak jak to było przy mojej walce z Damianem Janikowskim. Nie? No, Damian mnie sprowadził do parteru i mnie skończył w parterze, no i nie będzie to dla mnie ujma. Nie? Rzeczywiście ja cieszyłem się, że nie skończył mnie Damian w pierwszej rundzie, że w ogóle nie skończył mnie w tym parterze, że udało mi się wybronić te pozycje. Kurczę, olimpijczyka, parterowca. Tak. Tutaj też inne zasady, bo jakby to było KSW, no to bym mógł mnie w tym parterze, mając mnie w bocznej pozycji, bym mógł łokciem ładować. Znaczy ja też bym troszeczkę inaczej wtedy próbował to troszeczkę bardziej aktywnie działać. Przez to, że on wiadomo uderzałby te łokcie, to mógłby się odsłaniać i jakieś tam miejsce dla mnie zrobić. Ale siłą rzeczy... Jakby wszyscy wiedzieli, że tak będzie, tylko byłoby zaskoczenie, gdybym ja jednak... to i tak dalej. Więc tutaj nie chcę, żeby to tak, wiesz, miała dobra, Shelly nic nie straci. Ja uważam, że Shelly straci, nie? Przede wszystkim w swoich oczach Shelly straci, że no po prostu, wiesz, no to jest gość ambitny i wchodzi do klatki, żeby wygrać, nie? No i ja każda przegrana jednak jest... zakontraktowanie. Tak. Ja uważam, że już na tym poziomie, jakim jest wampir i walka z wampirem, sukcesem zakontraktowanie tej walki, bo że go dopuścili z kimś takim, to wiesz, to też doceniają twoje zdolności i umiejętności, więc to już jest sukces. Ja tak samo podchodziłem do tematu walki z Damianem, że rzeczywiście jestem spisywany na porażkę, ale może rzeczywiście się udać. Ale jak powiedzmy, im więcej czasu mija po walce, tym bardziej jestem zły na siebie, bo mogłem troszeczkę mądrzej zawalczyć. No ale to tak zawsze jest. No właśnie o to chodzi. Na początku się cieszyłem z tego wyniku walki, że przegrałem, ale nie dałem się skończyć. Było to takie dla mnie małe zwycięstwo. Ale z czasem tak się ambicja odezwała, że... Będziesz analizował i miał do siebie jakieś tam pretensje. To wiesz co, może przejdźmy kartę fejmu, bo już jest bardzo dużo znanych. Co myślisz o walce właśnie Ferrariego, czyli o dwóch main eventach, czyli walce Ferrariego z chłopakami? Kurczę, powiem ci, że nie mam zdania. Jakiegoś tam super. Bo może być tak, że będzie to
Znaczy jest prawdopodobieństwo, że może być to bardzo fajne zestawienie, ale też nie mamy pojęcia tak na dobrą sprawę, jak Ferrari się przygotuje do tej walki no i właśnie, może się okazać to jednym wielkim klopsem. Nie? Tak. To niby teraz poleciał do Stanów, niby Okiński się wkurzył, ale niby tam trenuje. On to jest taki, to jest typowy freak fight. Tak, to się zgadza. Tam to jest wszystko nie wiadome, to jest wielki chaos, tak, ale to się zgadza. Nie wiem, ja tego jakoś nie wiem, mi to nie siedzi z tego względu, że to jest dla mnie, mówię, takie trochę umniejszanie chłopakom, bo oni się tak tam prali te 18 minut. Dubiel teraz rozwalił paszę i mówienie, że ktoś zawalczy z wami dwoma, to jest takie, on jest lepszy, dawajcie pod blokiem, chodźcie we dwóch naraz. Takie trochę, tak, wiesz. Tak. I dla mnie to jest takie, no, to nie jest też, ja nawet nie, inaczej, jak na przykład z Dubielem, z Błońskim może mniej, ale z Dubielem, bo on cały czas walczy i cały czas jest w gazie z nim, to ja bym tu nie mówił, kto wygra, kto przegra. Więc takie, dajcie we dwóch naraz, to takie... Moim zdaniem Dubiel w zderzeniu po prostu 1 na 1 z Ferrari wygrałby walkę tą. No dlatego, to po co jeszcze drugi? Ale w pierwszej kolejności chyba jest Błoński, nie? Błoński, tak. A ja o nim nie mam bladego pojęcia, jak on walczy, co on prezentuje. 18 minut walczyli z Dubielem w tej małej klatce wtedy na fejmie. Ja nie widziałem, wiesz, ja tak na dobrą sprawę jakby jestem w miarę na bieżąco od kiedy rozpocząłem współpracę z Shelim, czyli to jest Fame chyba 13, jak walczył z Gabrysiem. Na 17. Co tak? Ja a to widzisz, a to nawet nie mam bladego. Oni się prali, co Arek walczył z 2 Morańskimi. Oni się prali w małej klatce przez 18 minut bez przerwy, to było bez limitu czasowego. Ich wynieśli na noszach i się prali. Także widać, że tam się nie cofnie nikt. Tam wiesz, to gryźli trawę przysłowiową. 18 minut bez przerwy, aż potracili przytomność praktycznie. Się tam prali. Więc wiesz, Ferrari ze swoim średnim tlenem, ze swoim przygotowaniem takim, a nie innym, nie wiem, dla mnie to jest właśnie jakieś takie właśnie dziwne. No to dobra, ale co, wiewióra tańcula. Dlaczego? No bo nie może być takiej sytuacji, że psy zabijają ludzie. Wiewióra. Ale to jest MMA? No tak, to jest przecież o pasmę MMA, więc musi być na zasadach MMA. Czyli takich jakich mają wszyscy. No przecież jak wiewiór mówi, tak? Dobra, okej. Ja no myślę... to miała być, wiesz, że to miała być teraz, tylko Arek miał kontuzję i jest teraz. To jest dlatego, pas 8-4, bo wiewiór ma 7-7, a teraz walczą o zwakowany pas przez Kubańczyka. Aha, rozumiem. I tutaj wiesz, też zderzenie takich dominujących dwóch styli, tak? Bo Arek bardziej stójkowo, a wiewiór to typowy jednak parter. Taki typowy parter i pierwsze co robi, to tylko sprowadza do parteru, przytulaski i dlatego mu nie wyszła ta z Alanem, było na nie jest to tak, nie jest to widowiskowy styl walki, ale jest skuteczny. Kurczę, no trudno mi określić, aczkolwiek no, może też dlatego, że bardziej Arka lubię chyba, bo po prostu się znam z nim, nie? No to wydaje mi się, że też warunki fizyczne dużo zrobił, bo kurczę, zasięg rąk i... No Arek jest tytanem pracy, chociaż wiewiór też napieprza. Arek też inteligentnie potrafi przygotować się, zawalczyć i jego dominującą jakby i bardzo fajnym bardzo fajną rzeczą jest to, że on dużo ciosów prostych zadaje. A to są ciosy, które jakby najbardziej trzymają na dystans. Tak, dystans, zachowuje dystans. Tam wiesz, może mnie interesuje, a mnie to interesuje, czy widziałeś ty Fabiańskiego i Wacto, jak go znokautował właśnie na ostatnim Ja wtedy już wychodziłem do... Właśnie teraz dali do niego Sultana Tora i tak się zastanawiam, jak to będzie, bo kurde, ten Wacto, ja tylko, że wiesz, on się pokazał dobrze, tylko ta walka trwa tak krótko, że te ciasy weszły, te ciasy mu 3 czy 4 weszły, on znokautował, no ale nie wiadomo co więcej, czy on ma jakiś tam właśnie nie widziałem, bo ja akurat wtedy wychodziłem chyba, już nie pamiętam, na trybunę wychodziłem gdzieś tam chyba do chłopaków moich na wózkach inwalidzkich, tam przyjechali właśnie ode mnie z boksu, oglądali galę i tak akurat nie wychodziłem do nich i nagle zobaczyłem, o kurczę, ktoś leży, nie? Patrzę i nie widziałem jakiegoś tam przeglądu. Dlatego to ciężko mówię powiedzieć, ja Sultana Tora, wiesz, Pasuta już widzieliśmy w kilku, no i on się całkiem nieźle pokazał, a tamten też się pokazał nieźle przez pół minuty, tak ciężko kogoś powiedzieć, ale zestawienie ciekawe. Ogólnie bardzo trudno jest podejmować jakiekolwiek jakby typy, jeśli chodzi o freak fighterów, takich typowych, bo on na jedną walkę będzie na przykład bardzo dobrze przygotowany, a na drugą walkę pójdzie w taki melanż, takie tango, że... No bo tak. Albo po prostu mu jedna walka wyjdzie, a druga nie wyjdzie. To nie są jeszcze ludzie, to nie są jeszcze ludzie, to nie są sportowcy, którzy prezentują równy poziom. Tylko to jest właśnie bardzo duża sinusoida. Czasem dobrze, czasem źle, dyspozycja dnia i tak dalej. No to słuchaj, to jeżeli nie to, no to mamy bodajże 3 walki
z Narodowego, z Koloseum i tam są już zawodowcy. I to powiedz mi, co o tym myślisz, bo to będzie wielkie wydarzenie w ogóle, nie? Koloseum 2, potężne zestawienie, już mamy te 3 walki ogłoszone. Jeżeli będziesz mnie pytać o walkę Pudzian, Szpila, no to kurczę, Pudziana to już przestaje obstawiać. Bo za pierwszym razem... Też wielki przegrany Pudziana, też postawił kasę. Za pierwszym razem postawiłem, że Materla wygra. No to było wielkie zdziwko. Później tak myślałem sobie, kurczę, a może akuratnie ten Pudzian i tak rzeczywiście w walce z Mamedem, no znaczy no tak wiedziałem, że wygra Mamed, ale no nie wiem, coś mnie tak skłaniało do tego, dobra, niech będzie Pudzian, nie? No i znowu w topa, nie? Więc nie chcę teraz powiedzieć, bo będzie odwrotnie. Jak powiem, że wygra Szpila, to wygra Pudzian. Ale jak tak jakby analizując to, tak jakby nie strzelając, ale analizując to tu uważam, kurde, no wiesz, Mamedem to Mamed jest tak mocnym zawodnikiem właśnie i MMA i tak dalej, że go pozabijał. MMA, no Szpilka nie ma aż takich umiejętności MMA, a tu jednak ta masa Pudziana będzie tak przeważać, że no, ja nie wiem. Znaczy Szpila też nie jest mały. No nie jest mały, nie wiem, czy siła Pudziana, tam jest kowadło w ręce. Tak, nie wiem, czy stanąłeś kiedyś twarzą w twarz ze Szpilą. Chyba tak. Ale ja miałem, jak pierwszy raz go zobaczyłem, chyba właśnie w WCA, jak przyjechałem tam do trenera Złotkowskiego na trening. I jak w telewizji po prostu wydawał mi się, wiesz, takie normalne, nie? Ja zawsze wiem, telewizja powiększa, nie? Ale tak przyszedłem, patrzę, siema Szpila, naprawdę duży chłop. I przede wszystkim, co będzie ważne w tej walce, uważam, że to jest Majkut. Tak. To nie jest łatwe walczyć z Majkutami. Nawet Majkuci nie potrafią walczyć z Majkutami. Więc wydaje mi się, że to może być bardzo duży, jakby bardzo trudny przeskok. I dlatego... Ale Pudzianowski aż tyle lat ćwiczy, żeby mu to aż tak... Przyjrzyjcie się o freakfighterami, że im mało to wszystko przeszkadza, bo i tak aż nie mają. No Pudzian już trochę niby walczy, ale też nie od dziecka, żeby mu aż tak przeszkadzało. Mi się wydaje, że Pudzian nie jest jakby nauczony sportu walki w taki sposób, żeby wiesz, żeby analizować, walczyć pod analizę. On po prostu wykonuje robotę. I jak przykładowo trener go dobrze ustawi, to on po prostu będzie robić to, co trener każe. Pudzian nie jest fighterem, który wpadnie, nie wiem, dla przykładu jak ja w Gromdzie, że w ciągu jednej rundy jestem w stanie 2 razy zmienić styl walki. On po prostu jak mu nauczył się robić tak, to on będzie tak robić, nie? I tam to jest... No, ale to mu wytłumaczy, że to jest Majkut, więc generalnie no to już będą to wiesz wiedzieć. Tak, też... owszem, może tak być i może to wszystko robić, może zostać dobrze zaprogramowany, aczkolwiek no zawsze trzeba brać pod uwagę to, że wchodzisz do ringu i zawsze będzie trudniej. No ale serio? No ale dobra, jak byś miał postawić pieniądze? Ja wiem, że jestem Pudzianowskim, ale no nie wiem, dla mnie to jest oczywiste. Ja stawiam na Szpilę. No jak mówiłem właśnie, że postawię na Szpilę, a wygra Pudzian. No ale mimo wszystko stawiam na Artura i będzie cacy. Dobra, no to mamy jeszcze ogłoszonego w takim układzie, co? Ziółkowski, Parnas. Ten Ziółkowski mnie zawsze zaskakuje. Bardzo fajny gość. Ja pamiętam jego jakby początki bardzo mocne, nie? Bardzo skromny chłopak, nie? Ja go porównywałem, jak go pierwszy raz zobaczyłem do tego chłopaczka z Karate Kid. Nie wiem czemu, ale mi się skojarzył, nie? I tylko brakuje, żeby zawsze, kurczę, miał kimono i tą łopaskę i jedną ręką nakłada pastę, a drugą zaciera. Nie? Tylko tego mi brakowało tam tym wszystkim. Ale wiesz, jak wyrósł, nie? Jest mistrzem. I bardzo mocny pracuj. W ogóle notabene chyba też ostatnio się wypowiadał o freak fightach bardzo źle. Tak, ogólnie, że wiesz, tak, w takim stylu jak ja kiedyś się wypowiadałem, że odbierają chleb i tak dalej. Myślę, że podejście, w sumie jakby przyjechał na freak fighty, poznałby tych freak fighterów, poznałby od środka to wszystko, jak to wygląda, myślę, że wyrobiłby sobie troszeczkę jakieś tam inne zdanie. Ale dlaczego odbierają chleb? Bo to jakby się nie dopytałem. Co robią? Że ludzie nie wykupią tu pay-per-view? Ja uważam, że to jest zupełnie inna widownia.
Też mi się wydaje, że to jest inny target to są odbiorców. dzieciaki z YouTube'a, z internetu, oni nie oglądają KSW, bo ich tak część na pewno tak, to się pewnie jakaś tam flaktacja delikatnie się tam mieszają, ale generalnie wiesz, tu chcą sportu, a tu chcą dymów, krzyczenia na siebie, zobaczenia swoich idoli z YouTube'a. Więc generalnie, ale ten argument właśnie, że odbierają chleb, to jest chodzi o to, że już nie wykupią KSW, czy o co? Nie wiem, jak to można odbierać. Wydaje mi się, że bardziej to jest taki argument, może nie tyle, że wyssany z palca, tylko jakby nie do końca trafiony. Ja bym to określił to bardziej tak, że to jest jakby w jego mniemaniu uwłaczanie sportu, nie? Że to jest umniejszanie tej pięknej, wiesz, sztuki. Tak. Że to jest pozbawianie sztuki walki i pozbawianie sztuki, nie? Że to po prostu jest walka, a nie sztuka. Jak zaczyna się uczyć, no to niech on się zaczyna uczyć, a że ja ci powiem tak, to jest ból dupy, i tyle. Bo tak szczerze mówiąc tak, jak umniejszanie sztuki, no to niech nigdy nikt nie zaczyna, bo on wtedy będzie kaleczył. No Free Fighter też jest początkującym tym, więc dziecko 10 lat przyjdzie, nie, bo ty kaleczysz sztukę, no idąc za tym myśleniem. Ale to chodzi właśnie o to, że Free Fighterzy biorą dużo większe pieniądze niż początkujący tam sportowcy. Ja za pierwszą swoją walkę zawodową zarobiłem 1800 zł chyba, to i tak była wtedy duża stawka. Pięknie. Bo znam bardzo dużo ludzi, którzy za pierwsze walki po 500 zł dostawali zawodowe, więc i bardzo długo utrzymywali. Teraz w takich federacjach sportowych, K1 na przykład, no to są stawki 3000 plus 1000 za zwycięstwo na przykład. To są standardowe stawki, koło 5000 złotych. Jak ktoś tam zliczy się więcej, no to dostanie powiedzmy tą dychę, nie? I te pieniądze nie pokryją kosztów przygotowań. Nie pokryją. Nie ja ma teraz szans, też wiem, bo jakby walczyłem i tak dalej, wiem ile przygotowania kosztują. Ale słuchaj, ale to ja zawsze wtedy mówię, jeżeli ty już umiesz szybić, znaczy ja w ogóle mówiłem do Wampira, do Wrzoska, mówię to zawsze i mówię to też do ciebie, że ty w ogóle jest najlepszy plan na życie wymyśliliście, bo wy się już umiecie bić, przyjdziecie do Free Fighterów, teraz będziecie nas wszystkich prać i brać za to pieniądze. W ogóle macie najlepiej, my się dopiero musimy nauczyć. Ale teraz biorąc pod uwagę jakby z punktu widzenia sportowca. Ale my się uczymy tej drugiej strony. No właśnie, ale ty już jak już jesteś we Free Fightach, to już wiesz, to już raczej jesteś. Ale do tego sportowca, do tych sportowców, do Żółkowskiego i tak dalej. Słuchaj chłopie, jak to jest takie głupie ten internet i takie łatwe i tak dalej, to czego ty umiesz się bić? Zrób to. Zdobądź zasięgi. Jesteś welcome tu, a nawet powiem ci, u ciebie ci więcej zapłacą, bo rozpoznawalność współpracy. To wcale nie jest takie łatwe. Wydaje mi się, że dzięki Free Fightom też stawki w KSW urosły. Ja nie mam dlatego pojęcia, czy urosły, czy nie i nie wiem, jakie tam były stawki. Mi się wydaje, ale to samo miałem powiedzieć. Mam takie wrażenie. Tu rośnie, a sportowcy trochę uciekają, ale to ogólnie, wiesz, na rynku rośnie, to wszędzie rośnie. Dokładnie, rynek to generuje. Ja uważam, że właśnie to jest dobre dla sportowców i jak to jest taki łatwy internet i oni, bo porobił z siebie głupka w internecie i dostaje tyle. Słuchaj. To my mamy przejebane, musimy chodzić na treningi. Ty już jedno umiesz, to cięższe umiesz, to porób się go. I wtedy zaczyna być, po pierwsze to nie jest takie proste. Ja nie będę siebie robić debila, nie? Ale to właśnie, to jest, jak to się mówi, cena sławy. Pół polskich dzieciaków marzy, żeby być influencerami, udaje się jednemu na 100 000. Bo każdy dzieciak, ja już mówimy teraz o sportowcach, normalny dzieciak w gimnazjum, każdy chciał być influencerem. I każdy nagrywa te TikToki. Wychodzi jednemu na 100 000, więc ograją, że to nie jest też takie łatwe. Dlatego ja zawsze mówię do takiego sportowca, chłopie, bo to jest nasz drugi zawód. Bo my żeśmy już się nadrobili debilami przed tym ekranem, jakby to nie nazywać. Ale tam też jest duży przesiew. Udaje się bardzo mało komu wejść tak, żeby cię wzięły friki. I teraz ja rozpoczynam drugi zawód. Muszę chodzić na te treningi, czego nigdy nie robiłem, co też jest dla mnie ciężkie. I dlatego mam większe pieniądze, bo jakby w dwóch zawodach muszę, wiesz, ja już zdobyłem, a sportowiec robi, wiesz o co mi chodzi, w dużym uproszczeniu. Sportowiec tylko chodzi na salę i mówi, kurde, mi mniej mało płacą, a lepiej się bije od niego. No tak, ale ja już zdobyłem popularność, się ojebałem, żeby ją zdobyć i zaczynam się bić, wiesz. Tak, coś w tym jest, rzeczywiście. Ludzie tego nie rozumieją. I też wydaje mi się, że tutaj na przykład bardzo dobrym przykładem powiedzmy takiego sportowca, który bardzo... Znaczy ja dziwię się, że on jeszcze nie walczy we freak fightach, ale bardzo takim fajnym kontentem jest Tomek Sarara. Ja to widziałam! Ty jesteś pojebany, ja to widziałam. Ludzie naprawiają domofon, a ty się kurwa musisz z nimi bić, szarpać. Wszyscy widzą, ja to widziałam, ty jesteś pojebany. A właśnie muszę go zaprosić, tutaj twój kraj, no kurczę, no przecież Krakus, nie? Więc widzisz, no widzisz? Tomuś tu. Tomuś, zapraszamy do szalonego. Jasne. No widzisz, zaprosiłem Tomka, to może akurat jest Tomkiem zawalczy. O. I już tego. Zapraszamy do freak fightów. Sarara jest jaki? Bo chodzi o to, że wiesz,
Tak. Znaczy, on jest sportowcem, który ma mega osiągnięcia. Oczywiście nie walczy, ale on też, bo on też przyjechał pierwszy, chyba pierwszy coś do się mnie. szykuje, bo widzę, tam się turla w tym grapplingu u nas. Turla. Ale no przecież walczył w KSW, nie? W parterze też, nie? Tak, więc tak, więc MMA tam robił. Ale tutaj, wiesz, chodzi mi o kwestię taką, że on bardzo duże osiągnięcia miał. Ja też jak z nim kilka razy rozmawiałem, wiesz, on mówi, że on nie będzie się bić za grosze i tyle, i dlatego nie walczy też często, nie? Bo po prostu nie zadowalały go te stawki. On nie da się bić po głowie ale bardzo wyraźny, bardzo popularny, rozpoznawalny. I ma, wiesz, on ma tą swoją stronę internetową, akademię, on sprzedaje te treningi i tak dalej. I Sushi ma swoje ostatnio. Tak, jest w internecie, jest bardzo widoczny i można naprawdę go fajnie... Nie wiem, jaki ma stosunek, nie chcę za niego mówić, ale masz rację, że to jest gość, który by... Ja myślę, że on będzie miał bardzo dobry stosunek do tego wszystkiego, bo nawet samo to przed moją walką z Tysonem, gdzie ja jeszcze nie miałem social mediów, wiesz, on pierwszy przyjechał do mnie i mówił, wiesz, że no kurczę, no już teraz w tych czasach sport i to musisz, tak dalej. Ja wiadomo, to negowałem, summa summarum i tak wyszło na jego, że wróciłem tam parę miesięcy później, że ja wszedłem w te internety i tak dalej i mógłby mi powiedzieć, aha, Diego, mówiłeś inaczej, kurczę, teraz mam rację. Tomek jest dobrym przykładem sportowca, który dba o swoją popularność, swoją social media, swoją rozpoznawalność. Tak, zobacz, i to on jakby nie robi tego, żeby być we freak fightach, bo być może w nich będzie, ale jakby to nie było głównym celem i można, i da się. On jest normalnym sportowcem, walczy normalnie, a jest rozpoznawalny w całej Polsce. I ma bardzo dużo mądrego do powiedzenia. Tak, fajny gość, tak. Aczkolwiek się śmieję, że wtedy też się śmialiśmy podczas tych wywiadów u niego, że mamy bardzo w sumie fajną wspólną cechę, że moja prawda jest bardziej mojsza niż twojsza i się przekomarzaliśmy, aż w końcu zawsze kończyliśmy na tym, dobra, ty masz swoją rację, ja mam swoją rację, rozejdźmy się, nie musimy się kłócić, nie, i przekonywać. Słuchaj, no więc wygrasz Ziółkowski czy Parnas? I byśmy o wszystkich obgadali. No jakie jest twoje zdanie? Myślę, że Maniek. Stawiam na Mańka. No ja kurczę zawsze chyba będę takim patriotycznym i stawiam na Mania. No to została nam trzecia ogłoszona walka, czyli Khalidow i Asham. Zapomniałeś dodać, że to trzecia ich walka. No nie, no została nam ostatnia walka z ogłoszonych, mówię. Tak, ale mówię, że ich trzecia walka. No tak, jedna wygrana, druga przegrana, no i trylogia. Trylogia. Pierwsza chyba przegrał Khalidow, tak? Drugi raz wygrał? Tak. Tak. Drugi raz wygrał. I te fruwające kopy. Bo pewnie jakby było odwrotnie, to by drugiej walki nie było. No tak, nie byłoby teraz w tym momencie już tej walki. To jest, wiesz, znaczy drugiej by nie było, nie? Jakby pierwszą wygrał Khalidow, a drugiej by nie było. Więc wiesz, przez to, że przegrał, to... Ale no na tym to polega, wiesz, to jest jakby, to jest Mameda, organizacja w cudzysłowie, matka, więc no przegrał, ma prawo rewanżu. Oczywiście, że tak. Ja też nie mam z tym problemu. Ale to też fajnie, jestem jakby bardziej premiowany. To buduje historię, ludzie chcą to oglądać. Oczywiście, jak to Naszpisz przegrał, dawać tu rewanż. I dlatego mamy teraz trzecią walkę, trylogia, która buduje. Tak. No i co Mamed, kurczę, stawiam na Mameda, mimo wszystko, że to już się powoli dziadek sportowy robi i tak dalej. Ale on też, jest... Ale w ogóle widziałem jego początek, ostatnio taka chyba przybitka była jego początku w KSW, nie? Ale on się zmienił, kurczę, jaki on dzieciak w ogóle był z twarzy, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co jest teraz. W ogóle KSW, kiedy jeszcze walczyło w ringu, nie? Dzieliny były, a nie oktagon. Te początki, nie? Dokładnie. Więc nie, no Mamed, myślę, że Mamed, myślę, że Scott przyjedzie po pieniądze. Znaczy wiadomo, no, też poziom sportowy będzie bardzo wysoki, ale no kurczę, no takie mam po prostu jakieś dziwne przeczucie, że jednak Scott przyjedzie bardziej po pieniądze, aniżeli po zwycięstwo. Tak myślisz? Tak, znaczy, wiesz, on ma na pewno mu mniej zależy, znaczy na pewno ma mniejsze ciśnienie. No, Mamed jest u siebie, musi udowodnić, musi, wiesz, tą trylogię wygrać, a tutaj, no może wygra, przegra. Oczywiście będzie chciał wygrać, ale to nie jest tak, że To nie będzie tak, że położy wszystko na jedną kartę, nie? Wydaje mi się, że tutaj bardziej bym posądził o to Mameda, że on położy wszystko na to, żeby przygotować się do tej walki, nie? A Aszka po prostu będzie robić sobie swoje przygotowania do walki. A dzisiaj, czyli w sobotę wielkanocną, będziecie to oglądać, mamy UFC. Znasz tam kogoś? Chcesz coś powiedzieć? Tam w finale walczy dwóch kickbokserów.
To chyba twoja... Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jaka jest tam karta walk UFC. W ogóle najlepsze jest to, że wiele osób mnie pyta właśnie o UFC, o różne inne organizacje, bo myślę, że jestem tak super na bieżąco. Ja mam tyle na głowie i w ogóle jakoś tam super nie interesuję się jakoś sportami walki, bo mam dużo innych rzeczy do oglądania. Wiadomo, tam niektóre głośne walki to sobie prześledzę. Ale nie jest tak, że ty nie wstaję zawodnikiem i ty na bieżąco wszystko... Ale dokładnie, ale nie wstaję jakoś tam super, żeby oglądać te wszystkie walki. Wolę sobie poglądać skróty na drugi dzień, albo po prostu jak już jest ciekawie. No tak. No to tak. No chyba, że ze znajomymi się gdzieś tam spotykamy. To jest właśnie też fajny powód nie do zebrania się. I dlatego też ja na przykład uważam, kolejny jakby plus na friki, bo wiesz, to jednak na taką galę ciężko, wiesz, jak już taki małolat wyda te 40 zł, często też się zbierają, koledzy wspólnie oglądają, jakoś tam gdzieś się spotykają, dyskutują i lepiej może przy tym niż przy czymś innym i generalnie kurde, ja mówię, ja też tak jakby z tobą rozmawiam, chociaż ty już jesteś po tej drugiej stronie, że już jakby to zaakceptowałeś, nawet jesteś we frikach, ale mnie w tym momencie dziwi, że sportowcy jeszcze po tym wszystkim właśnie dalej są tacy anty, bo z wielu względów, pod wieloma płaszczyznami właśnie uważam, że te friki, oprócz całej patologii zła, które wniosły, to jest oczywiste, ale uważam, że zmierzały w tą trochę lepszą stronę. Zauważyłeś teraz ten high league, jaki były te konfy, no tylko chwalić. No naprawdę. Tak, to się zgadza. Mój konflikt z Cigiem był największym konfliktem, który był po prostu żadnym konfliktem. Wiesz, ale gdzieś na tych fejmach kiedyś... Mi się wydaje, że po prostu ta sytuacja, więc... Ale generalnie i dobór karty. Tak, to wróci. Wydaje mi się, że po prostu Może nie w takim tym. Ja bym nie chciał, żeby aż tak to wróciło. Zwróć uwagę, jak... Ja bym nie chciał, żeby było tak, teraz Boxdel kopał Jóźwiaka na przykład. Ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał, żeby przede wszystkim próbował jakby wrócić do korzeni Prime, nie? Że tylko i wyłącznie patologia, nie? I nie za bardzo. Nie, już tak ludziom, tak nie bawi. Ludzie już tego nie chcą tak uważam. Jeść tego, dlatego nie? mówię, że równo, ale myślę, że i Fame, i High League tak troszeczkę to chcą ugrzecznić i że jednak, wiesz, nawet to oświadczenie, żeby tego języka kryminalnego, żeby to... Parę takich rzeczy, że jednak uważam, że nawet same federacje będą takie dymy, ale takie kontrolowalne, że to już nie wróci. Dymy są okej, jeśli wiadomo, jakieś tam podłoże jest, ale... Jeśli tutaj właśnie, no moim zdaniem właśnie ten jeden właśnie kierunek właśnie takiego... kryminału, nie? To nie jest dobry kierunek. To jest w ogóle... My nie możemy, wiesz, szczycić się tym, nie możemy mówić, że to jest dobre. Ja sam, jeśli znasz moją historię, jaki mam do tego stosunek i ja jakoś o tym siedziałem. Dokładnie, będąc małolatem, to, no mówię, ja tak samo byłem JP, nie? No, jechał radiowóz, nie? Bez powodu, nie? Wiesz, głupota. Ale ja nie byłem do końca świadomy tego. Ja byłem w takim środowisku, w takim towarzystwie, to było fajne i jak to się mówi, jebać policję, aby tylko matka się nie dowiedziała. I to ja możemy trochę dalej, no bo ja mam, wiesz, 6 lat spędzonych w więzieniu, ale też uważam to za błąd i teraz tego nie zrobię. Ale właśnie teraz, jako dorosły facet, to rozumiesz, nie? Ale jako dzieciak to też inaczej. I właśnie przez to, że tutaj są bardzo młodzi odbiorcy, jeśli chodzi o freak fighty, to często im to imponowało. Ale widzisz, ja właśnie też mój przykład, gdzie tyle lat jakby spędziłem, mam z tym dużo wspólnego i mógłbym tam większość na tych konferencjach tym językiem gadała zakasować, ja się nie odzywałem do pewnego czasu, aż jakby to z siebie wyrzuciłem i dalej nie tego i też pokazałem, że wiesz, że jakby można dojść do tego nie mówiąc, a większość się chciała na tym wybić. On jest taki owaki i patrz, że się klika. No. Ja też mógłbym od samego początku, wiesz, mówić, że kurczę, miałem 4 rozprawy w sądzie, miałem zawiasy, coś tam, no na szczęście nigdy nie siedziałem gdzieś tam na dołku, gdzieś tam byłem, coś, ale ja uważam, że to nie jest jakiś tam powód do dumy, nie? Więc nie ma się co na tym spoko, fajna, no można powiedzieć, fajna przygoda gdzieś tam w małoletnim życiu. Każdy właśnie miał takie myślenie, że dobrze, że jak u ciebie się skończyło na otarciu się o to, u mnie poszło dużo dalej, ale na pewno nie ma co tego promować. I ja myślę, że wiesz, przez to oświadczenie właśnie Fame'u z High League'iem, to jest raz. I ja myślę, że to będzie zmierzasz w tym kierunku, że już nawet nie mówię o kryminogennym, tylko ogólnie, że te dymy, żeby nie były aż takie, bo to, wiesz, to swoją świetność miało i tak mówisz, nawet Prime poleciał w dół na samych dymach i tu widać, że ludzie chcą troszeczkę coś posłuchać. Ta konferencja High League'u się, dobra, one się może mniej, ale tam naprawdę była beka, no to ten Labryga coś tam palnął, ten coś palnął i naprawdę było, ja myślę, Marcin Najman swoją trzecią młodość ma i on leci flow piękne. Myślę, że to jednak będzie szło w tą stronę, a to jeszcze ostatnio raczej chciałem zapytać, jak mówimy o oświadczeniach. A jeszcze jeżeli chodzi o powiedzmy o show,
Ja myślę, że będzie bardziej szło w tą stronę właśnie takiej kreatywności, twórczości. Takiej pasutowości. O właśnie tak, że to jest fajne i to może ciekawie się sprzedać. I to jest freakowe, nie? To jest właśnie na sportowcach nigdy tego nie będzie. Jakieś tam przebieranie. Można sobie, nie wiem, przykładowo zrobić karykaturę kogoś, wiesz, no nie wiem, ja nawet miałem kiedyś taki pomysł, nie? Jak będę miał rewanż z Denisem, nie? Że przebiorę się za Denisa, tu wyjebię sobie śmierć konfidentom, Omerta i tak dalej, koszulka Calvin Klein, taki duży wyjdę, nie, głoty frajerze podpruwaczą i tak dalej, wiesz. Raczej, wiesz, takie powiedzmy robienie takiego, wiesz, wiadomo, podkrętki takiej karykaturalnej troszeczkę, ale to, wiesz, w granicy smaku, żeby show było. I to byłoby tak, ciekawe. Polak się przebrał za tego, za Rudego, nie? I udawał go. No tak, i to byłoby, uważam, ciekawe. Rudego, takie, jak ja wiadomo, tak. Jak on się nazywał w ogóle? Ten taki, co rudy jest, bo powiedziałem rudy, tak trochę nie Wilcza Krystian? Nie Krycha, tylko ten Polak się przebrał za... Jak? O co chodzi? Ja nie wiem, o co ci chodzi. No już porozmawiajmy poważnie. Wyjdź z roli. Nie, naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. Ten taki paprykarz. Co on jest? Jak on paprykarz jest? Dobra, wszyscy wiedzą. Dobra, ten taki. Patrykos. Patrykos. No, trzeba się z niego, ale tak, masz rację, żeby w tą stronę szło. Wiesz, to nie jest wtedy chamskie, nie ma dymów, a podkręca troszeczkę, ten się wkurzy, szpileczki. Dokładnie, nie? I to może być ciekawe, bo to myślę, że najważniejsze jest to ciekawość i no te konferencje muszą oddawać. Tak, skrajne emocje, no wiadomo, wszystko co skrajne, to nie jest do końca dobre. Nie jest dobre. Ja jeszcze wracałem do początku, tak ty powiedziałeś właśnie, że wiesz, że ta walka nie jest ważna, znaczy, że właśnie jest ważna. Ja uważam, dobra, jest ważna, ale jakby jest ważna dla kolejnych gal czy czegoś, bo wiesz, już sama walka nie sprzedaje ci pay-per-view, sprzedaje, musisz podkręcić na konfach i tak dalej, dlatego to jakby dla sprzedaży jest najważniejsze. To jest promocja gali. Tak, to jest przez tego. A jak gadamy o właśnie oświadczeniach, które dały o tych gadaniach kryminogennych i tak dalej, to chciałem cię jeszcze jedną rzecz zapytać, bo tak mnie się to wydaje. Fame z High League'iem wydały oświadczenie kiedyś, że a propos Prime'u, nie? Że jak tam zawodnik pójdzie, to dożywotnie i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja tak, mam z tym problem, nie mam problemu, ale generalnie tak się strasznie krzyczało o podbieraniu tych zawodników, że do Prime'u nie można iść i teraz tak, na przyszłej gali Fame'u, na tej co będzie, walczy Rybak. Agata ona jest, tak, Agata chyba Rybak z Prime'u. Tutaj u nas w High League'u walczy Tyburski. Oboje mają jakieś tam kontrakty i tak dalej. No i też, a mam to, wiesz, my jesteśmy w High League'u, ja tam nie chcę nic gadać, ale generalnie tyle się o tym gadało, a teraz jak tym federacjom brakuje, to widzę, że w tą drugą stronę ten przepływ jest, nikt nie robi z tego problemu. Nie, no jak będą robić z tego problem, to dalej będą mieli o czym gadać. No tak, ale mówię, że tak było, żeby nie w tą stronę. Wiele osób ma tą dywizję, nieważne co gadają, byle gadali i nazwiska nie przekręcali. No tak. Więc... Tylko mówię, te dwie federacje się jakby, wiesz, i ten mówił, nie, nigdy tam do High League'u, a same jakby godzą się na to, żeby zawodnicy w tą stronę szli, nie? Ja tak poniekąd to popieram, ale z drugiej strony kurczę, sam na przykład z Normanem Barkę zawalczył, nie? I myślę, że też ludzie czekają na to. Ja dalej będę tutaj chciał, jeżeli była potencjalna tego typu walka, to ja dalej bym przepychał właśnie to, czego jeszcze nie było we Freak Fightach, czyli tak jak mówiłem, pierwsza runda boks, druga K1, trzecia MMA, albo odwrotnie, nie? Żeby coś jeszcze więcej wrzucić. No tak. Oprócz tego sportu, wiesz, który powiedzmy u nas, znaczy no wiesz, akuratnie Norman jest takim zawodnikiem, z którym... Dobrym też zawodnikiem. Tak, ale też mówię takim pod kątem freak fightów, to wiesz, z którym... Zadymiasz to z pierwszej klasy w ogóle. Chodzi, oj, lick my klapki. Lick my feet. Come, chodź. Tak, on kurczę przyjeżdża na cudzą ziemię i on ma to w dupie i sobie będzie gadać. Okej. Rozbujany Angol, tak, ale a zwłaszcza, że śmiga po angielsku, tak. Nie, znaczy po szkopsku, blubra, kurczę, sobie tam po swojemu, ale no jest wyrazisty jest. I naprawdę to jest spoko, ale oprócz tego, no wydaje mi się, że to mogło być ciekawe. No i właśnie też te jakby mieszanie w tych regułach walki, mieszanie w tych regułach walki to będzie jakby dodatkowy jakby aspekt, nie? Tego chyba jeszcze nikt nie robił, znaczy było w Prime, że jak Bagieta walczył, to mógł 3 razy kopnąć podczas walki, to w ogóle dla mnie było. Tak, to był boks, ale mógł 3 razy kopnąć podczas całej walki. Sędzia liczył.
Sięgam, była taka walka. Spoko, no. Ale no to tak, no to masz rację. Znaczy ja ogólnie jestem za przepływem tych zawodników jak najbardziej, tylko wiesz, mnie dziwi, że najpierw te dwie federacje tak mówią, że absolutnie, wiesz, ten Prime, że nie ma tego, a teraz same jakby w drugą stronę biorą i jakoś nie ma z tym problemu. Wydaje mi się, że to też często jest reakcja, wiesz, pod wpływem chwili, nie? I reakcja na panującą sytuację. Tak. I wcale też, ja wcale nie twierdzę, że za rok nie wróci język kryminogenny do free fightów. Chociaż myślę, że nie, że oni... Znaczy, wiesz co, właśnie to jest, jak się zacznie robić za nudno, no wiesz, co oni zrobią. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo chodzi o pieniądze i sprzedaż musi się zgadzać i to zobaczymy, jak w którą stronę to pójdzie. No, my po prostu jako zawodnicy, robimy swoje. Tak, robimy swoje, musimy się przyglądać, no i też, ale też musimy reagować na to wszystko i każdy z nas jest poniekąd hipokrytą, nie? I to trzeba, to trzeba, wiesz, mówić ja już jasno. też to zrozumiałem, się z tym nie kopię sam z sobą. Mówiłem tak, a teraz tak, no zawsze, i dobra. Dokładnie, zawsze będziesz bronić tej swojej tezy, no wiesz, no też tak sytuacja, było, a teraz jest też inaczej. sytuacja się zmienia, też można zrozumieć, no znaczy, wiesz, no też nie można tak, wiesz, totalnie jakoś tam zaczynać jakiś podstawowy mówisz swoim, tak, a jutro już mówisz zupełnie ale odwrotnie. generalnie te zmiany są oczywiste. Dobrze powiedział Dawid, że nigdy z tą nie zawalczy, nie? Crazy on. To nie tylko kobieta jest zmienną, jest. Tak, no i zwitował to. Położyli kasę na stół, nie? No kurczę. No, tam blisko ma z tym, chyba z włodarzami i też im się wywaliły te walki, więc tam do niego zadzwonili jak najbardziej. A w ogóle a teraz mi się skojarzyło, czyli ty generalnie, pomimo swojej całej relacji z Denisem, taka jaka ona jest i zwłaszcza początki były burzliwe, to ty dzięki Denisowi jesteś we Freak Fightach. No ja nie mówię dzięki, ja powiedziałbym przez Denisa bardziej. Ale nie, no mówisz, że tu jest fajnie, większe pieniądze, czyli dzięki. No tak, no wiesz... Przez to jest jak coś się złego stało. Czy cieszysz się z tego, że jesteś high league? Tak, bo przede wszystkim... Czyli dzięki. Nie, ale poczekaj, bo teraz mi to zaświtało. To tak nazwać, popraw mnie jak nie. To chodziło o to, że on cię tam zaczął wyzywać i chodzi za nie. To ja publicznie przede wszystkim wrzuciłem tam filmik do siebie na social media, ja publicznie od razu krytykowałem wszystkie te jego zachowania, że on się wybija właśnie na tym, ale jeśli chodzi o walkę, to ty nie pierwszy zacząłeś chodzić się bić, zacząłeś go krytykować, a on wtedy powiedział, no to chodź. Tak? I wtedy było tam przerzucanie argumentami i wtedy było, no to generalnie ty go krytykowałeś tak jak wiele osób go krytykuje i z tego walki nie ma, ale to on pierwszy go powiedział tak, no to chodź tutaj, nie? Tak było. Bo po prostu bardzo chciał ze mną zawalczyć, nie? Rzeczywiście, bo wiele osób tam jakby go krytykowało, ale on miał ich w dupie, ale powiedział, nie no, z Kubiszynem to ja chcę zawalczyć. Ja stawiam sobie jako pół honoru, to jest dla mnie sportowe mega wyzwanie i rzeczywiście do walki ze mną to był naprawdę bardzo dobrze przygotowany, to była mega forma, nie? Tak. Chociaż walka była dość nudna, bo była po prostu, znaczy ona, wyście obaj starali być w dobrej tej, ale ona ogólnie dla widza była, bo tam w nogi w parter, leżenie i znowu było mało stójki, a ona była przeniesiona, nie? Co miała być na gali, a później była, przez to, że były te dymy. Ale faktycznie widzisz, no to pomimo, zobaczcie, jak czasami wychodzą dobre rzeczy ze złych relacji, no pomimo wszystkiego, ty się znalazłeś, tak on cię wywołał, bo ty dalej byś tam w tej gromdzie, wcześniej czy później, może byś tu trafił, bo tam przy tym szali byłeś coraz bardziej rozpoznawalny i widziany, ale faktycznie jakby to ciebie tutaj ściągnął Denis swoim wyzwaniem do walki. Poniekąd tak to można określić. I ja przecież kilkukrotnie na konferencjach mówiłem, Denis, ja tobie dziękuję. I tak samo mówiłem do Malik, dobra, sorry, ale dziękujemy ci, ty już nie jesteś tu potrzebny, Denis będzie ustawiać, to Denis decyduje, kto z kim walczy. I tak wiesz, śmiechem, żartem, wiadomo, to znaczy już tego też nie nazwę jakimś tam konfliktem, to już bardziej powiedziałbym, że to już jest taka gra. Tak, to już ja myślę, że to tam... już też takie, wiadomo, emocje to już się też tak wypaliły. Dużo razem przeżyliście, w cudzysłowie, wiesz o co mi chodzi. Czasami wrogowie, dużo razem przeżyjesz, to dobra, ja nie nienawidzę, nie lubię cię, ale wiesz, ale jakby ci się coś działo, to dzwoni. Znaczy, to też jest kwestia taka, że no ja po tej walce, no przebiliśmy piąteczkę, rozmawialiśmy ze sobą, tam powiedzmy dawaliśmy te wywiady wspólne, można powiedzieć, nie? Tam później się znowu wyprzyło po sytuacji Szelim. Tak, i no ja po prostu skomentowałem, bardzo krótko skomentowałem tą sytuację z Szelim, no wiesz, no za swoimi się idzie i tyle, nie? I po temacie. Miałeś jakby do tego pełne prawo. Ale ja też Denisa tam nie obraziłem, po prostu wyraziłem swoje jakieś tam krótkie zdanie. Było znowu trochę źle, ale teraz myślę, że znowu jest tak. No, po tej walce takiej, wiesz, fajnej, sportowej z ojcem, to jednak, wiesz, jego najbliższa rodzina i tam też fajnieśmy się obaj zachowali. Myślę, że Dawid bardzo też przypunktował tą walką i też jakby lepiej odbierany, a już jego chuja weszło.
Tak, to jest mistrzostwo. Tak, weszło! To nie, to jest w ogóle, to się nie stało, to się nie mogło, to jest po prostu, to jest freak fight, tak. ale chłopie, a ja jeszcze Szeliego minę, no weszło, a i Szeli tak tak nie wiedział, czy śmiać, bo tak w takim szoku. Oni nie wiedzieli, jak zareagować, Tak. nie? I to było tak, że wiesz, Ale że to było takie zajebiste. Chuja weszło, nie? I to rozluźniło atmosferę totalnie. Byliście piątkę Ja zbiłem piątkę i z nim, nie? I się zaśmialiśmy i wtedy już Szeli i chłopaki. Ale powiem ci, że to jak podka- oglądasz normalnie walkę, bo to później jest w tym aftermovie całym i to jest super pokazane. Jest pokazane Szeli, tu wiadomo o co chodzi. Ale ja specjalnie później oglądałem tego momentu, po pierwsze trudno go wyczuć, bo nie widać Szeliego, nie widać, nie słuchać tych słów, tylko pamiętam Kaniowski. Oni piątkę przybijają? Tak. Co oni robią? Tak we dwóch nie. Mówi, to tak piątkę we dwóch umówili się? Każdy wie, jak nie słucha tej interakcji, wy się bierzecie i nagle piątka i beka. Ja poczułem, że jakby to rozładowanie całej atmosfery... To było genialne. Dla mnie to już przestała jakby po tym, bo to już była trzecia runda chyba. Tak. To już... Po tym, dla mnie to już nie była walka, to już był mocny sparring, nie? To już takie bardziej, takie koleżeński sparring. Kolejna rzecz, która świadczy jakby o mocnej tej głowie, znaczy mocnej, takiej tej głowie Dawida, że on tak się tym przyjmuje. Odpowiedzieć narożnikowi bekowo, to już wiesz, tego narożnika niektórzy zawodnicy, żeby w ogóle słyszeć, znaczy, bo to był automat i on nie odpowiedział tego bekowo, nie? Tylko tak bekowo wyszło. I tak, wiesz. Masakra. To było bardzo. To było dobre. I Szeli z tym I tak jakby do ciebie z tą zgodę tą piątką i jak taki diesel na mrozie, takie próbuje odpalić, tak Genialne. Dobra, słuchaj, dziękuję ci serdecznie. Życzymy w ogóle wszystkim wesołych świąt, bo to jest sobota teraz wielkanocna. Tak, smacznego jajka, wesołego kurczaczka i mokrego dyngusa. Tak. Ja akurat nie dyngusa będę mieć mokrego, bo na służbie jestem. Tak? Ty strażak, to wszystkim. Coś tam się polejemy. Ale tak jest, że tam coś... Znaczy nie jest tak, że to jest standard, nie? Ale zdarza się, nie? No kurczę, każdy facet jest zawsze dzieckiem, nie? Każdy facet ma sikawkę, to czego z niej nie skorzystać. Tak. Coś ten deseń. Wszystkiego dobrego, moi kochani widzowie rodzinnych świąt. Tobie bardzo serdecznie dziękuję. No i nie obżerajcie się za bardzo. No i chyba tyle. No jak to się nie obżerajcie? Obżerajcie się do oporu. Po to są święta. A po świętach wracajcie na salę i trenujcie. Pozdrawiamy, dzięki. Siemano.